Stwierdziła, ma pan cukrzycę, na co ja odpowiedziałem, nie mam. I to ona powiedziała, ale to nie było pytanie. Oczywiście stres jest jednym w ogóle z czynników, który tak naprawdę powoduje opór na insulinę. Było jakieś miejsce na świecie, w którym wydarzył się jakiś kataklizm. Ja nie pamiętam, tam chyba była wojna wyłapana i trzęsienie ziemi. I na tych obszarach po jakimś czasie był nagły wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego. Znam jednego lekarza z cukrzycą, który mi powiedział, że u niego jednym z objawów spadku cukru jest, że mu spada IQ. Polewanie cukrzycy kończy się źle. No Michał jest po wylewie w bardzo młodym wieku. Zalecenia nie są złe, tylko ich przestrzeganie jest po prostu skomplikowane i cholernie trudne. Zabrakło tutaj komunikacji jakiejkolwiek, w sensie pacjent nadal nie wiedział, co mu dolega. No jak ktoś myśli, że musi wybrać leki i zapomina o temacie, to coś jest nie tak. W Polsce ponad 3 miliony ludzi ma cukrzycę. A co ciekawe, 5 milionów ludzi ma stan przedcukrzycowy, co oznacza, że za niedługo mogą dojść do tej grupy 3 milionów ludzi. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że cukrzyca i jej problem narasta, coraz więcej ludzi zdiagnozuje się z cukrzycą właśnie i z tego powodu powstał nowy poniekąd zawód, poniekąd zajęcie, jakim jest bycie edukatorem społecznym, jeżeli chodzi o cukrzycę. I właśnie takiego edukatora mam dzisiaj u siebie w podcaście, Maciej Łysiak. Cześć Macieju, czy chciałbyś coś więcej powiedzieć, czym się zajmujesz? Cześć Przemek, dzięki za zaproszenie przede wszystkim. Tak mi tutaj zapowiedziałeś jako społeczny edukator w cukrzycy. No tak, faktycznie skończyłem kurs, który daje mi taki tytuł, natomiast gdzieś bym tam nie rzucał za bardzo tym określeniem edukator, bo podobno jakby są grupy osób, które próbują zrobić tak, żeby to był ściśle określony zawód. Może to i dobrze, więc to, co ja mogę o sobie powiedzieć, to, że jestem generalnie popularyzatorem wiedzy o cukrzycy. I tak jakby się określam i to, co robię w swoim życiu zawodowym, można by było właśnie ubrać się w takie słowa i to chyba najbardziej oddaje to, co ja robię i czym chcę się zajmować, popularyzowaniem. Ja nie udzielam konkretnych rad pacjentom, nie przyjmuję pacjentów do siebie, tylko popularyzuję wiedzę na temat tej choroby, która jest tak naprawdę bardzo, bardzo złożoną chorobą. No i tak jak powiedziałeś, około 3 milionów ludzi w Polsce według raportu, to jest raport, wiesz co, czytałem go wczoraj, to jest 2019 rok i tam dobijaliśmy do 3 milionów, więc śmiało można powiedzieć, bo patrząc na tą tendencję wzrostową na całym świecie od kilkudziesięciu lat, na pewno przekroczyliśmy te 3 bańki. I to też nie jest tak, że ja jestem jakby osobą, która. Okay, dobra, może przejdziemy do tego trochę później w dalszej części rozmowy, żeby teraz nie mieszać. Pozwolę ci zadać może pytanie najpierw. Zacznijmy może od początku i zacznijmy od tego, czym w ogóle jest cukrzyca. No na pierwszy rzut oka, coś związanego z cukrem. Czy mógłbyś kontynuować? No właśnie, coś związanego z cukrem i też nie związanego z cukrem. To jest dość skomplikowane przez to, jak kiedyś ktoś sobie wymyślił, jak będziemy nazywać choroby. No i tak naprawdę wiele osób ma problem z tym, że ja na przykład jestem osobą, która choruje na cukrzycę typu pierwszego. I to jest choroba, która ma całkiem inne podłoże, całkiem inne przyczyny niż bardziej popularna cukrzyca typu drugiego. No i właśnie teraz wyjaśnię, co to jest, bo tak naprawdę cukrzyca to jest, tak naprawdę nie jest jedna choroba, tylko to jest tak naprawdę grupa zaburzeń związanych z metabolizmem glukozy. I mogą być dwie przyczyny rozwoju choroby. Może to być albo błąd, albo brak wydzielania insuliny w ogóle, albo problem z działaniem tej insuliny, którą sami wydzielamy. No i tu możemy wyróżnić dwa najczęstsze typy cukrzycy, na których chciałbym się w tym podcaście skupić najbardziej. Mianowicie jest to cukrzyca typu pierwszego, jest to cukrzyca nazywana insulinozależną. I jak sama nazwa wskazuje, jest to ten typ cukrzycy, w którym przestajemy z jakiegoś powodu wydzielać insulinę. I tak stało się w moim przypadku. Miałem, wyobraź sobie, 21 lat, chociaż pewnie to wiesz, 21 lat, kiedy zdiagnozowano u mnie właśnie stwierdzono u mnie bardzo wysoki poziom cukru, to było prawie 400 mg na decylitr. No to było dokładnie 365, faktycznie pamiętam to, bo tyle jest dni w roku zazwyczaj.
No i pani pielęgniarka mi powiedziała, no ma pan cukrzycę, znaczy stwierdziła, ma pan cukrzycę, na co ja odpowiedziałem, nie mam. I to ona powiedziała, ale to nie było pytanie, tylko pana poziom cukru wskazuje na to, że ma pan cukrzycę. I ja wtedy byłem taki, aha, nie, mówię, ło, no to fajnie, chociaż wiem teraz, że coś mi jest, bo czułem ogromne objawy, o których mogę później powiedzieć. Czułem naprawdę bardzo silne objawy przez dłuższy czas, no i poszedłem do lekarza, zaraz obok, przyjęto mnie tak bez kolejki, chyba wszystko wskazywało na to, że mój stan jest dość poważny. No i siedzę przed lekarzem, no i smutna taka pani doktor mówi, no panie Macieju, przykro mi, no ma pan cukrzycę typu pierwszego. Ja taki, nie, mówię, a jak długo się na to choruje? A ona wtedy taka cisza i mówi, ale to jest choroba nieuleczalna. Ja wtedy byłem taki, aha. No, a kiedyś na swoim kanale nagrałem taką scenkę, w sensie taka rekonstrukcja zdarzeń, no nie? Nie wiem, co mi wtedy strzeliło do głowy, po co to właściwie zrobiłem. Chyba tylko mnie to śmieszyło. No i jakby tak to jest, nie? Więc jestem osobą, która nie wydziela swojej własnej insuliny. Moja trzustka po prostu wzięła urlop i Ja bym, ja, przestała brać. ja bym chciał cię tu zatrzymać, bo jednak No. myślę, że część słuchaczy nie wie w ogóle, czym jest insulina. Mówisz tutaj, dużo zależności między cukrzycą a insuliną jest, Spoko. więc czy mógłbyś zdefiniować, czym jest w ogóle insulina? No tak, tylko kurczę, gdy tak odchodził od tematu, to w końcu nie powiem tych typach. No powiedzmy sobie na początek, że jest to chroniczny brak wydzielania insuliny, w sensie taki, którego nie przywrócę już jakby do normy, przez co muszę sobie podawać insulinę z zewnątrz. Insulina to jest taki hormon, który normalnie wydzielają specyficzne komórki w waszych trzustkach, w twojej, bo z tego co wiem, to nie masz cukrzycy, więc wszystko działa odpowiednio. I insulina to jest taki bardzo niecny hormon, który jest nam mega potrzebny, a jak go zabraknie, to robią się naprawdę duże problemy. I chodzi o to, że insulina jest takim kluczem, który otwiera drogę glukozie do wnętrza naszych komórek. No bo każdy z nas potrzebuje glukozy, to jest nasze podstawowe paliwo i nasze organizmy robią wszystko, żeby utrzymać poziom cukru w okolicach, jak u zdrowej osoby to jest około 70-90 mg na decylitr cały czas. I to sobie gdzieś tam pływa w naszej krwi i kiedy glukoza jest potrzebna, kiedy dostarczamy ją wraz z jedzeniem do organizmu, to wtedy w naszej krwi zaczyna rosnąć poziom cukru i w zdrowych organizmach pojawia się szybko insulina, ona otwiera drogę glukozie do komórek, glukoza znika z naszych komórek i fajrant. Natomiast u mnie jest to inaczej, ponieważ ja tej insuliny nie mam, więc jeżeli ja coś przykładowo zjem, ale też jakby glukoza jest produkowana cały czas przez nasze organizmy w niewielkich ilościach, więc po prostu jeżeli brakuje w moim organizmie insuliny, no to dzieje się tak, że poziom cukru po prostu rośnie we krwi, ponieważ ta glukoza nie ma jak ewakuować się z tego naszego krwiobiegu, więc sobie tam krąży i musimy ją sobie podać w związku z tym samodzielnie z zewnątrz, jako takie preparaty. No są preparaty, po prostu są lekami, które kupuje się w aptece, no i je sobie podajemy podskórnie. I teraz przechodzimy do drugiego typu cukrzycy, jakim jest cukrzyca typu drugiego. I to jest choroba, w której najczęściej na początku mamy zachowane wydzielanie insuliny, jednak nasza odpowiedź naszych organizmów na tą insulinę, którą sami wydzielamy jest mniejsza, jest, że tak powiem, upośledzona. I przez to, że ona jest mniejsza, no to pojawia się też podwyższony poziom cukru we krwi. I cukrzyca typu drugiego charakteryzuje się jakby tym, że ona się bierze z narastającego oporu naszych tkanek na insulinę. I ona jest już ściśle związana z naszym stylem życia, a więc również i dietą. Nie we wszystkich przypadkach, też chciałbym od razu zaznaczyć, bo są osoby, które dobrze się odżywiają, są aktywne i tak dalej. Są inne, między innymi genetyczne, przyczyny rozwoju cukrzycy typu drugiego. Nie zmienia to jednak faktu, że większość przypadków cukrzycy typu drugiego bierze się między innymi z nadwagi, otyłości i braku ruchu. To są czynniki, które powodują, że nasze ciała zaczynają być oporne na insulinę, przez co jakby nasze trzustki są zmuszone do bardziej intensywnej pracy i po jakimś czasie następuje jakby przełamanie tego niestety tej takiej bariery i poziom cukru zaczyna nam rosnąć, kolokwialnie mówiąc organizm
przestaje wyrabiać. I to są dwa główne typy cukrzycy, które stanowią jakieś 99% przypadków. Takie rzadsze typy cukrzycy to jest m.in. cukrzyca ciążowa, czyli kobiety zachodzą w ciążę i pojawia się u nich wysoki poziom cukru. No, robi się też profilaktycznie testy przesiewowo u każdej ciężarnej, żeby stwierdzić, że takie problemy nie występują, no albo że występują. Słyszałem też o takim czymś jak insulinooporność. Jak rozumiem, to jest stan przed cukrzycą. Tak, to jest stan, który może towarzyszyć tak naprawdę każdej osobie, bo insulinooporność to nie jest choroba, to jest pewne schorzenie, pewne zjawisko i ono może tak naprawdę dotyczyć osób, które są zdrowe. Nawet kiedyś czytałem takie badanie, które wykazało, że pojawia się opór na insulinę u osób, które przez kilka dni jedzą ogromne ilości kalorii. I to było, nie pamiętam teraz jakie to były ilości, coś koło 6000 na dobę, 6000 kalorii, to jest naprawdę dużo żarcia, szczególnie dla osób, które nie są aktywne fizycznie, to jest naprawdę dużo jedzenia. I one po kilku dniach dosłownie dawały objawy oporu na insulinę. W sensie wyniki badań krwi pokazywały, że ten opór na insulinę już się rodzi. No i tak, i opór na insulinę to jest, insulinooporność to jest strasznie popularny problem. Może on nawet dotyczyć większej ilości osób niż tych, które chorują na jakikolwiek typ cukrzycy. No i bierze się to, tak jak mówiłem, przede wszystkim ze stanu zapalnego, które wywołuje między innymi nadmierna tkanka tłuszczowa. Czyli jesteśmy sobie po prostu otyli i to, że narasta nam tkanka, tam się dzieją różne, nie chcę wnikać, bo też nie do końca pewnie coś bym pomylił. Generalnie tworzy się stan zapalny w organizmie, który powoduje, że insulina zaczyna słabiej działać, słabiej trafia do tych naszych komórek, co wcześniej tłumaczyłem, no i pojawia się u nas mniejsza wrażliwość na insulinę, czyli właśnie insulinooporność. Jeszcze kolejne takie trudne słowo, które często słyszę w kontekście mówienia o cukrzycy, to hiperglikemia. Tak, hiperglikemia. No właśnie to jest słowo, które jest zawarte w definicji cukrzycy jako grupy chorób metabolicznych. Właśnie każdy typ cukrzycy charakteryzuje się, każdy niezdiagnozowany typ cukrzycy charakteryzuje się zbyt wysokim poziomem cukru. No to nie jest tak, że cukrzycę diagnozuje się, jeżeli mamy jakikolwiek problem z cukrem, czyli na przykład mamy, nie wiem, cukier 40. To tak nie jest, nie? Pytałeś o hiperglikemię. No właśnie, więc każdy typ cukrzycy charakteryzuje się podwyższonym poziomem cukru, a więc hiperglikemią. Nie lubię jakby gdzieś tam odnosić się do norm, bo czasami można je bardzo pomylić, szczególnie w takiej rozmowie trochę spontanicznej. Natomiast zdaje się, że poziom cukru powyżej 99 u osób, które nie mają cukrzycy, to jest sygnał, że taka cukrzyca może się u nas rozwijać. Jeszcze jest stan tak zwany przejściowy, czyli jest to stan przedcukrzycowy, który poprzedza cukrzycę typu drugiego, więc to nie jest tak, że jak mamy cukier 101, to nam się stwierdza, że mamy już cukrzycę, tylko najprawdopodobniej stan przedcukrzycowy, a dopiero przy wyższych wartościach stwierdza się to, że mamy już rozwiniętą cukrzycę. Natomiast sama hiperglikemia to jest taki stan, to jest jedno z ostrych powikłań cukrzycy, który może się pojawić na co dzień jako powikłanie po prostu leczonej cukrzycy, jakiegoś błędu w sztuce, no nie? Czyli na przykład, czy ja mam hiperglikemię? No miewam hiperglikemię. W moim przypadku jest to cukier powyżej 140 mg na decylitr. To o takim stanie można już powiedzieć, że jest to hiperglikemia. I ja takie cukry miewam niemal codziennie, bo to jest tak, to już działa. No nie, po prostu takie cukry to nie jest jakaś tragedia, to jest raczej nasza norma i nasza codzienność. Może nie norma, ale raczej codzienność. Więc hiperglikemia tak brzmi strasznie i tak naprawdę nie musi być traktowana jako coś strasznego, jeżeli oczywiście kontrolujemy czas trwania takiej hiperglikemii. Mówisz tu dużo o tym, że cukier jest za duży, a ja też słyszałem niejednokrotnie, jak cukrzyk jakiś mówił, że cukier mu spada, musi podbić cukier, zje tam batonika czy coś. O co tu chodzi?
No tak, to jest drugie ostre powikłanie cukrzycy, czyli to jest hipoglikemia, czyli to jest właśnie stan odwrotny do hiperglikemii. Jest to stan, w którym po prostu mamy zbyt niski poziom cukru i o hipoglikemii mówi się, kiedy cukier spada nam poniżej 70 mg na decylitr. I to jakby to też brzmi jak trochę strasznie, bo to jest powikłanie ostre, powikłanie wczesne. Jednak cukry powyżej 70 zdarzają się. To nie jest nic niesamowitego, że komuś spadnie poziom cukru do takich wartości. Oczywiście jest to niebezpieczne, jeżeli to jest cukier powiedzmy 40 czy 50, bo to są naprawdę bardzo niskie glikemie, do których absolutnie nie powinniśmy dążyć i powinniśmy unikać ich za wszelką cenę. Natomiast taki cukier rzędu 70 i ciut poniżej to są sytuacje, które nam się zdarzają i każda osoba chorująca na cukrzycę powinna znać model postępowania w takiej sytuacji, żeby z takich sytuacji po prostu jak najszybciej wychodzić, bo nie są one zdrowe dla naszych organizmów. I czy model jest taki, żeby zjeść po prostu coś słodkiego, coś z węglowodanami, czy jednak jest to coś bardziej skomplikowanego? Nie, jest to najczęściej przy takich stanach rzędu, powiedzmy komuś spadnie poziom cukru właśnie poniżej 70 i osoba jest normalnie przytomna, może wszystko robić, no to w takiej sytuacji trzeba spożyć cukry proste. Po prostu cukry proste, one są zawarte w różnych produktach. Najczęściej to, co ja rekomenduję, to jest wypicie soku. Jednak z sokiem jest taki problem, że łatwo jest przeholować z jego ilością i próbując podwyższyć poziom cukru, możemy po prostu przegiąć i ten cukier będzie zbyt wysoki, więc wypicie soku musi być ściśle kontrolowane, bo łatwo jest popłynąć z ilością soku. Modelowo powinniśmy przyjąć około 10-15 gramów węglowodanów prostych przy hipoglikemii. Po 15 minutach sprawdzić poziom cukru i jeżeli on jest zbyt niski, czyli poniżej 70, powinniśmy ponowić tą procedurę. Taka zasada nazywa się 15/15. Natomiast te inne produkty, które ja bym rekomendował i które ja używam po prostu na co dzień, nawet pokażę, bo u nas w domu to jest standard, że coś takiego leży, to są takie kostki z dekstrozą. Dekstroza to jest cukier prosty, to jest taka sprasowana forma dekstrozy w papierku takim foliowym, w sensie zdejmuje się tą folijkę i można zjeść, więc każda taka kostka, akurat to jest dość duża kostka, ona ma 5 gramów cukru prostego, więc dla mnie zjedzenie takich 2-3 kostek to jest ratunek właśnie przy podnoszeniu sorki poziomu cukru. No i to jest coś, co można nosić w kieszeni, w torbie, w plecaku i tak dalej, więc dla mnie to jest super wygodne. No ale jeżeli oczywiście ktoś chce kupować sobie na przykład takie pudrowe cukierki, to jest bardzo, bardzo podobna formuła, nie? W sensie to w smaku jest niemal identyczne, podobnie kruche i tak dalej. Ja cenię sobie wygodę, więc używam tych gotowych, oddzielnych tych kostek, pastylek, bo łatwe jest to po prostu. Więc jeżeli kiedyś mielibyście jakąś sytuację, że macie osobę z cukrzycą, która mówi, że spadł jej poziom cukru i potrzebuje waszej pomocy, to najfajniej, najszybciej takiej osobie podać coś do picia słodkiego. Tylko też trzeba uważać, bo jest mnóstwo napojów, które nie mają cukru, tylko mają słodzik jako zamiennik tego cukru. Według niektórych zdrowy, według niektórych niezdrowy. Nieważne. Są na przykład takie napoje typu Sprite Zero, Cola Zero, Pepsi Max i różne jakieś takie Fanty Zero. To one cukru nie podniosą nam. One nie mają wpływu na poziom cukru, bo to są słodziki, które dla glikemii są neutralne. Natomiast wszystkie soki owocowe, one mają normalnie cukier, zazwyczaj około, chyba nawet prawo jakoś to reguluje, że 10 gramów cukru prostego na 100 ml. I to jest ok. Wypicie powiedzmy 150 ml takiego napoju, to pomoże osobie z cukrzycą podnieść jej poziom cukru. I teraz jeszcze nachodzi mi do głowy pytanie, bo już wiem, dlaczego cukier jest za duży, że ta insulina nie działa odpowiednio albo nawet się nie wydziela, a dlaczego cukier, właśnie tutaj też często używa się zamiennie słowa glukoza i cukier. Co cukier to się mówi po prostu potocznie, no bo generalnie jakby co to jest cukier? No możemy powiedzieć sobie, że z chemicznego punktu widzenia jest to synonim do
węglowodanów, tak, że są węglowodany, sacharyny, inaczej cukry. I to jakby tyle. Słowo cukier jest strasznie potoczne i jeżeli mówimy o poziomie cukru we krwi, to możemy właśnie powiedzieć poziom cukru we krwi. My mówimy cukier, bo w skrócie po prostu jaki masz cukier, zmierz cukier i tak dalej. Nie? My sobie tak mówimy i to jest taki nasz skrót myślowy, więc nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do słowa cukier. A jeżeli chcemy być bardziej profesjonalni, to możemy mówić i glikemia. Glikemia to jest wtedy poziom cukru we krwi, tak naprawdę stężenie. No, ale są tylko nazwy, nie? To jakby ja zawsze powtarzam, że nie ma co wymyślać nazw, jak będziemy na coś mówić, że umówmy się, że będziemy na to mówić tak i tak, no bo nie, bo jednak język powstaje sobie naturalnie i naturalnie ewoluuje i my też jako grupa osób związanych z cukrzycą mamy też swoje powiedzonka, swoje skróty myślowe. Krótki przerywnik. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, a będzie to dla mnie znak, aby tworzyć więcej rozmów o właśnie tej tematyce. Jeśli interesujesz się holistycznym rozwojem, to sprawdź jeszcze darmowe fragmenty mojej książki, w której streściłem lata rozwoju do 85 praktycznych rozdziałów. Link do darmowych fragmentów znajduje się w opisie oraz na stronie przemekwojcicki.pl. A teraz wracamy do rozmowy. Tak, i właśnie ten wątek narodził mi się przy zadawaniu pytania, z czego bierze się za mała ilość glukozy we krwi? Wiesz co, tak naprawdę z błędów. No ja mogę powiedzieć o sobie, jakby mówię tutaj teraz o cukrzycy typu pierwszego. Tak naprawdę zbyt niski poziom cukru we krwi, czyli ta wspomniana już przeze mnie wcześniej hipoglikemia, ona bierze się po prostu ze zbyt dużej ilości insuliny w organizmie. A dlaczego podamy sobie zbyt duże ilości insuliny? No bo po prostu się pomyliliśmy. I przyczyn hipoglikemii może być 1000. Więc jakby wspólnym mianownikiem jest to, że w organizmie mamy zbyt dużo insuliny. A jakie są tego przyczyny? To mogą być różne. Na przykład źle oszacowaliśmy dawkę do posiłku. Podaliśmy sobie po prostu za dużo. Może zjedliśmy pół posiłku, zapomnieliśmy zjeść cały posiłek. Zjedliśmy tylko pół, cukier nam spadł, koniec. Podaliśmy sobie insulinę za dużo, poszliśmy na trening, ruszaliśmy się trochę, cukier nam spadł. Cokolwiek, mamy taki dzień, coś się gorzej wchłania z żołądka, bo mamy jakieś, nie wiem, zatrucie czy cokolwiek. Nasze zapotrzebowanie na insulinę też potrafi zmienić się z dnia na dzień i to jest całkiem normalne i u niektórych osób to jest zależne w ogóle od pogody, od temperatury, od fazy księżyca pewnie. Tak już jest, nie? I jakby tych przyczyn hipoglikemii, o które pytasz, to może być może być naprawdę dużo, więc mógłbym mnożyć i mnożyć. Cukrzyk musi też być trochę takim matematykiem i przewidywać, co się stanie. Może też nawet chemikiem, że tam miesza różne substancje i sprawdza, jak to wszystko reaguje z ciałem na bieżąco. Ale jeszcze mam do ciebie pytanie, jak sport oddziałuje na poziom glukozy we krwi? Spada ten poziom, tak? Wiesz co? I tak, i nie. Generalnie można powiedzieć, że aktywność fizyczna, jakikolwiek wysiłek fizyczny, on będzie zwiększał naszą wrażliwość na insulinę. Po prostu tak działają nasze ciała i to czy zdrowe, czy takie z cukrzycą. Nasze komórki w jakiś sposób otwierają się, po prostu są bardziej wrażliwe na insulinę jakąkolwiek. Czy to tą, którą sobie sami podamy, czy to tę, którą sobie wydzielimy. Mówię tutaj o zdrowych osobach. I jest to niezwykle ważne, bo trzeba dążyć do tego, żeby tej insuliny potrzebować jak najmniej, ze względu właśnie na insulinooporność, o którą pytałeś mnie wcześniej. Więc z aktywnością fizyczną to jest tak, że generalnie powinniśmy do niej podejść z mniejszą ilością aktywnej insuliny niż mamy zazwyczaj. W sensie jak siedzimy sobie na kanapie, to nasza wrażliwość jest mniejsza i tej insuliny potrzebujemy troszeczkę więcej. Natomiast jak się ruszamy, to musimy z wyprzedzeniem tak naprawdę zaplanować, że cukier może nam
spadać, bo zaczniemy się ruszać, będziemy biegać, będziemy nawet więcej chodzić, będziemy coś dźwigać. No i tak naprawdę powiem Ci, że takie sytuacje, w których mi spadł poziom cukru jakoś tak niekontrolowanie, tak za mocno, one najczęściej miały związek z jakimś takim gorzej, źle zaplanowanym wysiłkiem. Pamiętam, że bardzo, bardzo mi spadł poziom cukru, to był chyba mój rekord, 30 kilka miligramów na decylitr. To było podczas mojej przeprowadzki. Zmieniałem gdzieś tam mieszkanie w czasie studiów i coś nosiłem i gdzieś tam się zamyśliłem, zapomniałem w ogóle o poziomie cukru i faktycznie byłem gdzieś tam głodny, pominąłem posiłek i cukier mi spadł bardzo mocno i pamiętam, fatalnie się tym czułem. Więc tak właśnie działa aktywność fizyczna, jednak nie można do niej oczywiście zniechęcać i ja nie chciałbym, żeby tak to wybrzmiało, bo dobrze planując wysiłek, dobrze planując aktywność fizyczną, możemy ją odbyć bezpiecznie. No ja dzisiaj rano miałem trening, jakby to jest moja norma, mam kilka treningów w tygodniu i nie jest to jakieś dla mnie specjalne wyzwanie, bo mam swój taki tryb, taką rutynę już na treningu i przed treningiem, bo tak jak mówię, jakby grunt to przygotować się, nie? Odpowiednio do aktywności fizycznej. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o swojej rutynie? Rutynie, ale to takiej około treningowej, czy tak po prostu? Właśnie około treningowej, o której przed chwilą wspomniałeś. Wiesz co, no, w tej chwili jest mi ciężko powiedzieć, bo ja korzystam z czegoś takiego jak system zamkniętej pętli. I to jest dość długi temat i tak naprawdę w niej muszę po prostu kliknąć, dać sygnał jakby swojej pętli, że będę miał większą wrażliwość na insulinę przez najbliższe kilka godzin. Więc jakby wszystko, co ja robię przed pójściem na siłownię, w momencie, kiedy przychodzę, zaczynam trening, gdzieś tam rozgrzewka, to patrzę, jaki mam cukier. Jeżeli ten cukier zaczyna mi spadać, widzę, że gdzieś tam kieruje się w dół, to po prostu jem te wspomniane wcześniej kostki z dekstrozą. I one podniosą mi poziom cukru dość szybko i dość mocno, ale to jest dla mnie ok, bo ten cukier mi troszeczkę tam wyskoczy w górę, ale zacznę ćwiczyć i on spada. Jakby ja znam swój organizm, potrafię to gdzieś tam też korygować, przewidywać i tak dalej. No i to właściwie nic więcej nie robię, no nie? Potem tylko tą zwiększoną wrażliwość w pętli wyłączam i to jakby na tym się kończy temat. Po prostu czasami patrzę na ten cukier na siłowni, czasami zmierzę też poziom cukru z palca, z kropli krwi i tyle, nie? I to jest cała filozofia, jeżeli chodzi o tę aktywność. Natomiast kiedy nie miałem systemu zamkniętej pętli, bo czuję, że zaraz zapytasz mnie o ten system. Zapisałem sobie właśnie. No domyślam się właśnie, widziałem, że coś zapisywałeś i bardzo dobrze, bo też ja mówię o tym strasznie naturalnie, a wiem, że to nie jest, to jest coś ciekawego naprawdę. Więc jak nie miałem systemu zamkniętej pętli, to system miałem taki, że jadłem ostatni posiłek, na który podawałem sobie insulinę. Ja wiem, że insulina, której używam, działa około 4,5 godziny. I chciałem po prostu tak zawsze wycyrklować, że 2 godziny po posiłku mierzyłem poziom cukru, bo powinniśmy tak robić. Podawać sobie insulinę, 2 godziny po tym posiłku, po podaniu sobie insuliny mierzymy poziom cukru i patrzymy, czy wszystko jest w porządku, czy nie trzeba czegoś zrobić i tak dalej, czy dobrze dawka była dobra. I potem odczekiwałem jakieś pół godziny, godzinę i wtedy szedłem na siłownię. I chodziło o to, żeby jakąś aktywną insulinę mieć w organizmie, żeby po prostu lekko mi ten poziom cukru spadał podczas wysiłku, ale nie za mocno. Więc to było takie zawsze balansowanie. Więc tak jak mówiłeś, że cukrzyk jest trochę takim matematykiem, chemikiem, myślę, że dużo z nas jest matematyka i trochę trzeba jakby takiego mieć zmysłu naukowca. Bo to jest nawet taki słynny mem, że każdy dzień z cukrzycą to jest eksperyment naukowy i trochę tak jest. Szczególnie dopóki się nie poznamy, to mnóstwo jest takich właśnie eksperymentalnych dni, eksperymentalnych działań, więc trzeba nauczyć się przede wszystkim swojego organizmu. To jest super ważne. Bo też na przykład jeżeli zjesz sobie węglowodany proste, to ta glukoza szybciej zacznie rosnąć w organizmie niż gdybyś zjadł węglowodany złożone. Czy to ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób podajesz insulinę?
Wiesz co, znaczy ciężko mi powiedzieć, bo jakby sama jakość węglowodanów, ona nie będzie wpływała na to, jak sobie ja podam insulinę, w sensie czy zjem coś z węglowodanami przede wszystkim prostymi czy złożonymi, to raczej w moim modelu leczenia nie ma większego znaczenia. No po prostu unikam jedzenia cukrów prostych i bardzo rzadko się zdarza tak, że mój posiłek składa się w ogóle tylko z cukrów prostych. Ja jestem na diecie z dość znaczącym ograniczeniem węglowodanów, więc jeżeli już jakieś węglowodany mam, to są zazwyczaj węglowodany złożone, też w niewielkiej ilości, no bo umówmy się, no dieta jest przeogromnie ważna i to w każdym typie cukrzycy, czy sobie podajemy insulinę, czy nie. Dieta jest przeogromnie ważna, ja to na każdym kroku staram się podkreślić, bo ona wpływa po prostu na to, czy nam poziom cukru rośnie szybko, czy wolno. I musimy unikać tego, żeby te cukry były, żeby te cukry, tak musimy działać, żeby cukry nam się jak najmniej wahały. To jest moja filozofia. Czyli nie chodzi o to, żeby cukier wzrósł nam na 200, potem spadł na 60, bo generalnie z tego średnia będzie 130, więc w sumie spoko. No nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby ten cukier nam wzrósł do 140 maksymalnie po posiłku, spadł potem do 90, nie mniej, może ciut mniej i tyle. Nie? Jakby to jest cel, więc tą dietą i odpowiednim dawkowaniem insuliny możemy sobie pomóc w tym, żeby te cukry po prostu nam nie skakały w tom i z powrotem jak taki ping-pong, nie? W ogóle nie chodzi o to w leczeniu, współczesnym leczeniu cukrzycy. Mhm. Mówisz, że bazujesz na modelu diety niskowęglowodanowej, a jakby to było, jakby cukrzyk wszedł na dietę karniwora, gdzie w ogóle nie ma węglowodanów i by naturalnie wszedł w stan ketozy? Czy tak by się stało? Tak, jak każda osoba, nie? Jak każda osoba, która przestaje jeść węglowodany. No, nasze organizmy są strasznie bystre i one sobie próbują jakby, one robią wszystko, żeby ta glukoza była w organizmie. To nie ma tak, że jak ktoś jest na keto, to ma poziom cukru wynoszący 0, czy tam na keto, czy na diecie tej właśnie, o której mówisz, carnivore, gdzie nie ma węgli, czy tam są szczątkowe. Jakby no wchodzimy w ketozę i tyle, ponieważ jest to mechanizm zabezpieczający nasze organizmy. Po prostu organizm przełącza się w inny tryb i próbuje sobie pozyskiwać energię z tłuszczu. To też jest spoko. Mamy też taki mechanizm jak glukoneogeneza, która jest naprawdę w dużym uproszczeniu, to jest strasznie skomplikowany proces, jest pozyskiwaniem glukozy z rozpadu białek. I po prostu mówię, nasze organizmy mają różne swoje sztuczki, żeby ten poziom cukru utrzymać w normie, więc jakby taka dieta z dużym ograniczeniem węglowodanów, ona nie spowoduje, że będziemy mieli poziom cukru 0, tylko że po prostu będzie prawdopodobnie ten cukier dużo bardziej stabilny, co oczywiście no, to sprawdzałem, udowodniłem i tak dalej, choćby stosując dietę albo z niską podażą węglowodanów rzędu 70, 80, 90 na dobę przy dość dużej kaloryczności. I oczywiście stosując dietę keto, nie? No też byłem na takiej diecie i ja czułem się bardzo dobrze, mi taka dieta służy w takich krótkich jakby okresach, na przykład 2 tygodnie, no nie, diety ketogenicznej. Pewnie wchodziłem w ketozę, nie sprawdzałem tego w żaden sposób, może następnym razem to zrobię, ale pewnie wchodziłem, no bo cudów nie ma przy takiej małej ilości węgli, więc tak to działa. Dlaczego tylko 2 tygodnie na przykład diety keto u ciebie mówisz, że się sprawdza, a dłuższe nie? Wiesz co, Czy jak? ja lubię jeść po prostu więcej węglowodanów, bo przykładowo jak idę na siłownię, lubię sobie podbić poziom cukru no, tym cukrem prostym, nie? Tymi kostkami z dekstrozą. I jakby to już jest jakieś, nie wiem, 5-10 gramów cukru prostego na początek treningu. Czasami wyjdzie, że muszę jeszcze zjeść z 10 czy 15. Tak jest po prostu. Więc ja bym nie mógł się trzymać tych 50 gramów na dobę, więc po prostu wychodziłbym z ketozy. Jakby ja nie czuję potrzeby, kompletnie nie czuję potrzeby bycia na diecie z tak dużym ograniczeniem węglowodanów. Jest mnóstwo produktów, które ja po prostu lubię jeść, które zawierają siłą rzeczy węglowodany i jakby taki poziom mniej więcej 80-100 gramów na dobę to jest takie moje fajne optimum,
którym jest fajnie mi też gotować, nie? Bo jakby nie możemy rozważać diety tylko przez pryzmat tego, że służy nam na przykład jakiemuś parametrowi, ciśnieniu, poziomowi insuliny czy cukru, bo jakby też są inne aspekty. Więc na przykład nie możemy w życiu pomijać aspektu, jakim jest tak zwany dropout z jakiejś diety. Po prostu ludzie z jakiejś diety wylatują. I są duże badania, w których wniosek jest taki, że na przykład dieta ketogeniczna działa tylko kiedyś czytałem takie badanie, że działa tylko rok, że się chudnie, a potem waga staje albo zaczyna rosnąć. I się zastanawiali dlaczego, no nie? I jak się wniknie w takie badanie, to pokazuje się, że po prostu ludzie przestali się w ten sposób odżywiać. Nie, że coś się zablokowało po tym roku i że nagle dieta keto już nie działa, tylko po prostu ludzie z niej wylatywali. I to też trzeba brać pod uwagę, dając komuś jakieś zalecenia, bo ja uważam, że żeby trzymać, że w obecnych czasach i tym mindsetie, który my mieliśmy budowany przez ostatnie kilkadziesiąt lat, naprawdę trzeba mieć jak Jarosław Psikuta, trzeba mieć naprawdę silną psychikę. I ja uważam, że gdzieś tam ja tą psychikę jednak mam całkiem dość dobrą. Mi się łatwo trzyma na diecie, nie? Jak ja sobie postanowię, że jem tyle i tyle, to jem tyle i tyle węglowodanów. Mam inne problemy z odżywianiem, ale to potem mogę o nich powiedzieć, z którymi już mi jest ciężej się trzymać. Ale akurat z tym nie mam problemu, ale dla wielu osób to jest nie do przeskoczenia, że oni sobie nie zjedzą makaronu, że nie zjedzą ryżu, że nie zjedzą chleba na przykład. I nie przekonasz takich osób łatwo, naprawdę. Od nich takie osoby muszą mieć ogromne pokłady motywacji, chęci i tak dalej, a potem są tykającą bombą, bo po prostu z tego rowerka spadną. I bardzo często niestety jest tak, że ludzie są zero-jedynkowi, że jest ekstremum albo zero węgli, zero chleba, zero wsianki, zero owoców i tak dalej, albo kuźwa pokorek, nie? Tych samych produktów. Więc bardzo ciężko czasami jest złapać ten taki balans pośrodku. Ja uważam, że pośrodku jest najfajniej, jest najwygodniej robić, że żadne ekstremum nie jest dobre, szczególnie w diecie, naprawdę. W zasadzie to bycie cukrzykiem polega na utrzymywaniu ciągle tego balansu, ale tak jak mówisz, że masz na co dzień tam 80-100 gramów węglowodanów, to szczerze ci powiem, że jeżeli masz aktywny styl życia, to ty możesz być w ketozie, nawet przy takiej podaży węglowodanów. To może tak, ja mogę sobie zacząć mierzyć ketony, bo to też jest dość interesujące. Ja na pewno w tą ketozę wchodzę. W ogóle, zobacz, i wiele osób nie wie, że tak naprawdę w ketozę wchodzi choćby na chwilę w momencie, kiedy zaczyna trochę głodować. Bo ketony głodowe to jest normalna sprawa, nie? To jest efekt tego, że po prostu mieliśmy za małą podaż jedzenia w ogóle. Pojawiają nam się ketony we krwi, no i one tam są, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy częściowo gdzieś tam w ketozie jakiejś początkowej. I to jest normalny stan, nie? To nie jest coś jakiegoś niezwykłego, że tam sobie trzeba wypracować to i potem się modlić do tego. To po prostu jest to stan, który ma nas w jakiś sposób zabezpieczyć, więc może i w tą ketozę gdzieś tam wchodziłem, chociaż przy mojej dużej podaży białka wątpię, że tak było. Musiałby dominować naprawdę mocno tłuszcz. No to myślę, że trzeba sprawdzić. A jeszcze się zastanawiam, bo popularne swojego czasu były śniadania białkowo-tłuszczowe. Czy jeżeli cukrzyk zjadłby sobie na śniadanie 3 jajka na maśle i trochę boczku, to czy on by musiał stosować i dawać sobie tą insulinę, czy jednak nie musiałby w takiej sytuacji? Wiesz co, zależy od osoby oczywiście z cukrzycą, bo na przykład w moim przypadku oczywiście musiałbym. Znaczy musiałbym, no w sensie ja tak jadam, ja bardzo często jadam śniadania białkowo-tłuszczowe, bo je strasznie lubię. No i co, no tak jest, nie? Że ten poziom cukru, no zależy od osoby, naprawdę. Bo u niektórych osób samo zaczęcie samo wstanie z łóżka rano będzie powodowało, że cukier będzie rósł mu. I w momencie, kiedy on zje, nie poda sobie żadnej insuliny, ten cukier będzie rósł dalej. Więc czasami trzeba sobie podać insulinę już nie na sam ten posiłek, tylko na ten wzrost, który jest wywołany tym takim efektem. Są różne efekty. Jest efekt brzasku, który gdzieś tam pojawia się w okolicach 4-6 rano i jest to jakby wynik naturalnego wydzielania hormonów przeciwstawnych do insuliny i przez to możemy mieć rano wysoki poziom cukru, opór na insulinę i tak dalej. Natomiast jeszcze jest taki efekt, kurczę, jak to było, feet on the floor,
prawdopodobnie, nie wiem, czy w Polsce jakoś mamy na to określenie. Generalnie chodzi o to, że jak stawiamy stopy na podłodze, to nam cukier zaczyna rosnąć. To też jest związane z hormonami, z naszym cyklem dobowym. No i normalne osoby sobie z tym radzą, takie, które wydzielają insulinę, sobie z tym radzą. Natomiast osoby z cukrzycą nie. No i często nawet na śniadanie niemal pozbawione całkowicie węglowodanów musimy sobie jakąś insulinę po prostu podać. Tak jest na pewno w moim przypadku. Mhm. Co ciekawe, z rana jest najlepsza insulinowrażliwość, jeżeli chodzi o osoby zdrowe. To też się właśnie łączy z tym rytmem dobowym. A jeszcze mam do Ciebie pytanie, czy emocje mogą wpływać jakkolwiek na poziom glukozy we krwi? A jak? Oczywiście. Oczywiście stres jest jednym w ogóle z czynników, który tak naprawdę powoduje opór na insulinę i możemy śmiało powiedzieć, że życie w stresie indukuje rozwój cukrzycy typu drugiego. Gdzieś tam nawet upatruje się, że rozwój cukrzycy typu pierwszego, która jest niezwiązana z dietą, też może być związana z przeżyciem stresu. Na przykład wyobraź sobie, było takie badanie, które pokazywało zależność między, było jakieś miejsce na świecie, w którym wydarzył się jakiś kataklizm. Ja nie pamiętam, tam chyba była wojna wyłapana i trzęsienie ziemi. I na tych obszarach po jakimś czasie był nagły wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego. Ja mam takiego kolegę, Pierwszego. Pierwszego, tak, No. pierwszego. I mam nawet takiego kolegę, nigdy go nie pytałem o to, nie wiem, czy on kiedyś te kropki połączył. On jest pochodzi z kraju ogarniętego wojną swego czasu, który uciekał, jest uchodźcą i też ma cukrzycę typu pierwszego. I kiedyś muszę o tym powiedzieć, bo czuję, żeby go to zainteresowało. Więc jakby stres jest tym czynnikiem, który generalnie powoduje insulinooporność, a więc w konsekwencji może powodować stan przedcukrzycowy i cukrzycę typu drugiego. Natomiast przy jedynce tak zwanej też to się może zdarzyć po prostu. Nie? Są gdzieś tam jakieś hipotezy. Jednak na co dzień, bo przed diagnozą raczej nas nie interesuje za bardzo nic, po diagnozie nas już interesuje, bo przejście jakiegoś stresu, na przykład nie wiem, stresująca sytuacja, bo mamy coś w pracy, coś się wydarzyło, czy nie wiem, z kim się pokłóciliśmy i tak dalej, to może bardzo mocno oddziaływać na nasz poziom cukru. Po prostu zwiększa się momentalnie opór na insulinę, no i cukier potrafi sobie wzrosnąć. Bo jak ja dobrze rozumiem, jeżeli nie ma się w genach zapisanej cukrzycy typu pierwszego, to nie da się jej dostać, że tak to powiem. Wiesz co, to nie do końca tak jest. Geny na pewno odgrywają bardzo dużą rolę. Ostatnio też czytałem badanie, które szacuje, że to jest 50%, czy nawet więcej, odpowiada, jakby ukryta jest, że tak powiem, w genach. Tylko to też nie jest tak, że jak mama ma cukrzycę, to ty będziesz miał na 50% cukrzycę, a jak ojciec ma to i matka, to już w ogóle na 110%. To tak nie działa. Szansa na zachorowanie na cukrzycę jest bardzo mała, a kiedy nasi rodzice mają cukrzycę, to ona jest niewiele większa tak naprawdę. Jest większa, ale niewiele większa. To nie jest coś rzędu nawet 20%, tak mi się wydaje. Nie pamiętam teraz, kiedyś opracowywałem ten temat. I jakby to nie jest tak, że w genach musimy mieć zapisane, że jeżeli nasz dziadek chorował, to my zachorujemy i że jeżeli nie mamy takiej osoby w rodzinie, to nie zachorujemy. No ja jestem przykładem, że u mnie nikt nie miał nigdy cukrzycy w rodzinie. Ani jedynki, ani dwójki. W sensie nikt nie miał zdiagnozowanej dwójki. Może ktoś miał i nie wiedział. Więc to nie jest tak, nie? Każdy może na tą jedynkę jednak zachorować i tak naprawdę nie przewidzimy tego, na kogo padnie. Są różne czynniki, no umówmy się szczerze, sobie powiedzmy średnio zbadane jeszcze. Bo się gdzieś tam upatruje, że na przykład mniejsza ilość witaminy D może predestynować do tego, że zachorujemy, no nie? I jakby jednym z dowodów na to jest to, że w Kanadzie i w Szwecji jest więcej zachorowań niż w innych społecznościach. No tam mało jest słońca, mniej witaminy, ktoś to gdzieś tam próbował połączyć. Kiedyś ktoś mówił, że picie albo nie picie, teraz nie pamiętam, mleka krowiego też może powodować cukrzycę. Tylko wiesz, to są takie mało specyficzne rzeczy, nie? No dlaczego nadal inni są zdrowi, a ci co wszyscy piją mleko, a tylko część zaczyna chorować, nie? To takie słabe wytłumaczenie jest. No, ale może to po prostu być jeden z czynników środowiskowych. To jak to było u ciebie? Czy zdiagnozowany był jakiś powód, dlaczego w wieku 20 iluś lat pojawiła się nagle cukrzyca?
21. Nie, znaczy nie i nad tym się nikt nie zastanawia, nie? No bo po co? No, wiesz, nie zatrzymam tego, nic z tym nie zrobię. Nauka jest w tej chwili na to częściowo bezradna i nikt mi o tym nie powiedział, nikt nie próbował nawet mi tego tłumaczyć, tylko mówiono mi o objawach, o przyczynach. I to, co ja mógłbym o sobie powiedzieć, to jest, jeżeli faktycznie stres powoduje to, że cukrzyca może się rozwinąć jako choroba autoimmunologiczna, to byłem jest szansa, że to od tego mi akurat wtedy przyszło, no nie? Miałem problemy ze stresem wtedy ogromne, taką miałem sytuację i może jakby mógłbym to zrzucić na to, no nie? Natomiast jest też jedna taka przyczyna, która jest gdzieś tam dość to się klei, ta hipoteza, że przejście infekcji jakoś pechowo może wywołać ten proces autoagresji organizmu, czyli może wywołać tą nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, który zaczyna atakować własne komórki trzustki, które odpowiedzialne są za wydzielanie insuliny. Więc jak przejście jakiejś, nie wiem, grypy czy czegoś mogło to też wywołać. Czyli prewencja to w niektórych wypadkach może być za mało i po prostu czasem... Nie istnieje prewencja cukrzycy typu 1. Po prostu nie ma czegoś takiego. Nie istnieje. I jednocześnie nie jest to genetyczne, to jest zaskakujące. Czy to jest to nie jest choroba genetyczna, to jest choroba, do której możemy dziedziczyć jedynie nie samą chorobę, tylko skłonność do zachorowania na cukrzycę. To jest jedyne, co gdzieś tam możemy dziedziczyć, no nie? Więc też nie ma co tak zrzucać na te geny i gdzieś tam myśleć, że to tylko te osoby mocno obciążone są zagrożone tą chorobą. Jest też takie badanie, taka metoda, która polega na bardzo wczesnej prewencji cukrzycy typu 1, że się wybiera dzieci, które wykazują, robi się im jakieś badanie, teraz nie chcę wnikać, bo mi się teraz to badanie przypomniało, że robi im się jakieś badanie, które wskazuje według badaczy na to, że w przyszłości może rozwinąć się cukrzyca typu 1 i im podaje się taki lek, który ma zahamować ten proces autoagresji. Ten lek kosztuje jakieś chore pieniądze, w tej chwili nie jest absolutnie refundowany w Polsce i wydłuża czas trwania tak zwanej remisji, czyli wycofania się choroby na jakiś czas. To może być kilka lat na przykład. To jest bardzo ważne w ogóle w życiu dziecka i to jakby jest dość fajne, takie dość dobre. No jednak to jest jeszcze trochę raczkuje i nie jest dostępne tak bezpośrednio dla pacjentów, bo kosztuje bardzo dużo, tak jak powiedziałem. Mówiłeś, że podczas przeprowadzki spadł ci cukier do poziomu 30 kilku i się wtedy fatalnie czułeś. Czy możesz powiedzieć dokładnie, jak się czułeś, czy mogłeś zemdleć i tak dalej? Tak, byłem bliski raczej tego, żeby stracić przytomność. Wiesz co, w moim przypadku każdy pacjent jest inny. Mogę wymienić takie jakby najczęściej wymieniane objawy hipoglikemii, niedocukrzenia. To jest między innymi wilczy głód. To jest naprawdę tak, że chce ci się zeżreć całą lodówkę. Absolutnie. Wszystko byś wtedy zjadł, no ale musisz celować jednak w te produkty z cukrami prostymi. Zjeść, no nie wiem, na przykład banana, wypić sok, zjeść dekstrozę, jeśli masz. Co jeszcze? Jest drżenie rąk. Jest takie niewyraźne widzenie, takie rozmazane. Często się to pojawia. W moim przypadku jest to też widzenie tunelowe, czyli zwęża mi się pole widzenia. Wydłuża się zdecydowanie czas reakcji. To jest też dość istotne, że przestajemy być tacy kumaci. I znam jednego lekarza z cukrzycą, który mi powiedział, że u niego jednym z objawów spadku cukru jest, że mu spada IQ. I on czuje po prostu, że robi się głupszy i to jest tak piękne i to tylko cukrzyk może zrozumieć, że faktycznie tak jest, nie? Że zaczynamy się czuć po prostu trochę głupsi, nie? I nagle patrzymy na telefon na przykład, gdzie mamy poziom cukru i mówimy, o, spadło mi, nie? Więc to chyba to. Co jeszcze jest? Nie wiem, czy mówiłem drżenie rąk? Mówiłem, że jest.
Wiesz co, możemy też się spocić. To jest gdzieś tam na dalszych etapach już hipoglikemii przy tych niskich wartościach, ale możemy się spocić normalnie jak szczur. I tyle razy to już czułem, że po prostu tutaj mi się zbierały krople potu, że koszulka czuję, że jest po prostu zimna. I to jest wszystko pot i to jest jeden z objawów takich dość późnych niedocukrzenia. I jakby naszym celem jako pacjentów leczonych insuliną jest to, żeby nauczyć się swoich pierwszych objawów niedocukrzenia. To jest bardzo ważne, żeby je rozpoznawać, żeby wiedzieć, co u nas się w pierwszej kolejności aktywuje. Na przykład w moim przypadku to jest właśnie drżenie rąk i taki czas reakcji spowolniony, osłabienie pamięci na przykład, że tak przestaję coś kumać, że na przykład coś czytam i muszę wrócić do początku zdania, bo coś mi się pogubiło. Więc to są jakby takie główne objawy hipoglikemii. Załóżmy, że mój kolega cukrzyk nagle mdleje i udaje mi się zdiagnozować, że to właśnie z powodu za niskiego poziomu glukozy we krwi. Czy ja mam mu wcisnąć jakąś krówkę do buzi, czy co ja mam zrobić? Oczywiście to jest żart i co ja mam zrobić w takiej sytuacji, żeby go uratować? Jest to pytanie bardzo, bardzo zasadne, potrzebne i je też poświęciłem temu sporo energii, żeby takie rzeczy jakby propagować, mówić o tym głośno. No w takiej sytuacji generalnie musimy, tak jak powiedziałeś, upewnić się, że to jest niski poziom cukru we krwi. Jeżeli to jest zbyt niski poziom cukru we krwi, to trzeba mu podać coś, co mu ten poziom cukru podniesie, ale nie go udławi. Więc jeżeli będziemy komuś na siłę wpychać do buzi cukierki, krówki, nie wiem, banana na przykład, który ma cukier i dość szybko normalnie by podniósł poziom cukru, to nie jest ten najlepszy pomysł. Lepiej byłoby coś, co on może wypić. No też jeżeli ktoś stracił całkiem przytomność, to wtedy go też nie wlewajmy w niego soku, bo go utopimy. Więc w momencie, kiedy to rzadko będzie tak, że ktoś po prostu odetnie kogoś i nagle nie ma gościa, tylko ktoś po prostu będzie mówił, że czuje się tak słabo, że nie może, nie wiem, ręki podnieść i zjeść czegoś. Więc jeżeli jest zachowany jeszcze ten odruch połykania, odruch ssania, to możemy mu spróbować podać coś do picia, ale w ostateczności możemy mu podać podskórnie taki zastrzyk ratujący życie. To się nazywa glukagen. Znaczy w sensie to jest nazwa preparatu, to nie jest w żadnym wypadku reklama, ale jest na rynku dwa tylko dostępne preparaty. To jest po prostu glukagon, czyli hormon przeciwstawny do insuliny, który powoduje wyrzut zapasu glukozy z wątroby. Jeżeli komuś go podamy, to się podaje podskórnie, można domięśniowo. Generalnie to musi się dostać po prostu pod skórę. Działa bardzo szybko. Podobno, nie testowałem nigdy, podobno działa to w ciągu kilku minut. I to powoduje wyrzut zapasu glukozy z wątroby, no i osoba prawdopodobnie odzyska wtedy świadomość. Jeżeli odzyska świadomość, to powinna zjeść coś z węglowodanami, najlepiej złożonymi, czyli wtedy mu podajemy jakiś właśnie banana, chleb i tak dalej, żeby coś mu tam już w tym żołądku wchłaniało się i podnosiło poziom cukru i koniecznie w takiej sytuacji dzwonimy na pogotowie. To jest sytuacja, w której naprawdę nie wiemy, czy osoba się ocknie po podaniu tego glukagonu, i może ona wymagać dalszej hospitalizacji, bo może mieć choćby obrzęk mózgu. Nie? To jest super, super ważne. Załóżmy teraz, że nie mam nic w pobliżu, jestem ja sam, jest kolega, mam tylko wodę i zemdlał mi. Czy on może umrzeć? No tak. Czyli co, ja mam jak najszybciej jednak dostarczyć mu coś, co podniesie jego poziom glukozy we krwi. Nie ma innej opcji. No, mi kiedyś się skończył w mieście wszystko, co miałem do podniesienia poziomu cukru i koleżanka po prostu sprintem pobiegła do Żabki w nocy. Wróciła z tym barkiem i go wypiłem na raz, nie? I jakby takie sytuacje się zdarzają. Znaczy, naszym zadaniem jest to, żeby być po prostu przygotowanym i nie, że idziemy sobie w miasto i nic nie mamy i że jak tam spadnie, to sobie pójdziemy do Carrefoura. Tylko bądźmy po prostu przygotowani i odpowiedzialni cukrzycy mają przy sobie coś na podniesienie poziomu cukru. To jest normalna sprawa, nie? My wiemy, co nam może się wydarzyć i mamy ze sobą coś, żeby nie robić nikomu problemu i przede wszystkim sobie. Bo to jest nasze zadanie, to jest nasze zdrowie i tylko my ponosimy za siebie odpowiedzialność. Natomiast też uważam, że osoby, które gdzieś tam mają w swoim otoczeniu cukrzyka, albo odwrotnie, cukrzyk, który ma po prostu swoje otoczenie, powinien edukować swoich znajomych, swoją rodzinę
z tego, w jaki sposób można mu pomóc, co można mu podać, kiedy ma zbyt niski poziom cukru, kiedy gdzie przechowuje te rzeczy, jak to wszystko działa, na przykład jak działa właśnie ten wspomniany wcześniej glukagon. To jest super ważne. U mnie w rodzinie chyba każdy wie, jak działa glukagon. Ja się czuję po prostu przy nich bezpiecznie. Wiem, że jakby mnie odcięło, to wiedzieliby, co robić, nie? No właśnie, żeby było tutaj sprawiedliwie, jest jeszcze na rynku drugi preparat, który mam nadzieję, że będzie refundowany i będzie kosztował mniej, bo teraz kosztuje chyba 400, a jest ważny tylko rok, więc jak go kupimy, to po roku musimy kupić sobie nowy. Jest to preparat w sprayu do nosa, bo ten wcześniejszy trzeba podać igłą, no nie? Trzeba go w ogóle rozrobić, przygotować, jest dość skomplikowany. Ja mam o tym film, o pierwszej pomocy na swoim kanale, polecam obejrzeć. Natomiast ten podaje się po prostu do nosa i to jest niesamowita różnica, niesamowita sprawa, no bo podać komuś coś do nosa, zrobić mu zastrzyk, to przecież ktoś może zemdleć, a przy tym drugim nie ma problemu, no nie? A można komuś uratować życie. I fajnie mieć taki preparat, fajnie móc sobie go kupić, no jednak 400 zł rocznie na coś, co możemy tego nie użyć i potem wyrzucić do śmietnika, to trochę szkoda, nie? Więc fajnie, jakby ten preparat był refundowany. Teraz myślę, że warto jeszcze zapytać Cię o drugą stronę, a mianowicie jakie są objawy za dużej glukozy we krwi. To chyba jest częstsze, tak. Czy nie? Wiesz co, nie. Szczególnie że jakby hiperglikemia taka umiarkowana, kontrolowana, niezbyt wysoka, czyli przypominam, to jest cukier powyżej 140 po posiłku, a rano to już mówimy tak o cukrze powyżej 110, to już jest hiperglikemia. One nie dają tak naprawdę objawów, dopóki nie są bardzo wysokie i długo nie trwają. Naprawdę, ja mogę mieć cukier 250 i w ogóle tego nie poczuć, nie? Nawet przez kilka godzin. To w ogóle nie będzie dawało żadnych objawów. Natomiast bardzo krótko trwający cukier poniżej 70, on już daje szybciej objawy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o objawy wysokiego poziomu cukru, to jeżeli to się przeciąga w czasie, jeżeli to długo trwa, to może nam się pojawić przede wszystkim senność. To może być suchość w ustach, to może być duże pragnienie, to może być taka senność objawiająca się takim, jakbyśmy mieli piasek pod powiekami. To jest coś takiego, po prostu jakby bardzo nam się chciało spać. I tak naprawdę te objawy, które wymieniam, one są objawami niezdiagnozowanej cukrzycy. Więc jeżeli pojawiają nam się takie objawy właśnie jak zbyt duże pragnienie, nadmierna senność, która często nasila się również po posiłkach, jako odpowiedź na wzrastający poziom cukru, no to powinniśmy to zbadać. I ktoś może powiedzieć, że to przecież każdy tak ma, nie? Co jakiś czas. Tylko jeżeli tych objawów jest dużo, w sensie i chce nam się spać, i chce nam się pić i często oddajemy mocz, to jest sygnał do tego, że może nam dolegać cukrzyca i warto się temu tematowi przyjrzeć. I też jeśli mówię też od razu tutaj o samej niezdiagnozowanej cukrzycy, to tutaj są też inne objawy, które wynikają z bardzo długiego stanu hiperglikemii. I to są między innymi na przykład pogorszenie się odporności. Częściej zachorowujemy, częściej łapiemy jakieś infekcje, na przykład w drogach moczowych. To też jest dość charakterystyczne. Zaczynają nam się gorzej goić rany, przede wszystkim na stopach. To mogą być takie dodatkowe, dość wyraźne już sygnały, że ten poziom cukru jest zbyt wysoki. I to powinno nas skłonić, zapalić nam czerwoną lampkę ostrzegawczą, że to może być właśnie cukier i że warto go zbadać. Czyli osoba nie może zemdleć, czy może? Przy bardzo wysokim poziomie cukru? Tak. Tak. Jeżeli mamy niezdiagnozowaną cukrzycę, to tak naprawdę ocieramy się o to, żeby wpaść w śpiączkę cukrzycową, która jest wynikiem bardzo wysokiego poziomu cukru, ale tak naprawdę bardzo wysokiego, do którego większość z nas na szczęście na co dzień nie doprowadza, kiedy mamy cukrzycę leczoną już, ale no oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Nie? No zdarza się, że ktoś po prostu zasypia i nie można go dobudzić i idzie taka osoba na intensywną terapię do szpitala. Jak wysoki jest to poziom? Różnie. Ja myślę, że jakbym miał poziom cukru z 600 i nie mógłbym tego zbić w żaden sposób, to chyba bym się kierował już do szpitala. Bałbym się, że sobie po prostu z tym nie poradzę, że może być bardzo źle.
Nie umiałbyś zbić, czyli dawałbyś sobie insulinę, a nie działałaby ona? Tak. To Wtedy bym się możliwe? zastanawiał, słucham? Czy to możliwe, żeby dawać insulinę, a ona nie będzie działać? Na pewnym etapie tak, bo już nie wiesz ile jej podać, organizm przestaje na nią reagować. Tak może być, zależy jaka jest przyczyna, nie? Zdarzyło mi się kiedyś, że miałem cukier. Chyba 2 razy mi się zdarzyło, że miałem około 500. To nie było, jakby to było dość dawno, nie? Na początku mojej choroby. No fatalnie się wtedy czułem, naprawdę fatalnie. Nie polecam nikomu takich przejażdżek, ale zdarzają się osoby, które się zbuntowały wobec choroby, mają ją po prostu gdzieś, nie są zaangażowane w leczenie. Cukrzyca zjechała na boczny tor i takie glikemie też mają i takie objawy im się też pojawiają, nie? I ryzykują, że wpadną w śpiączkę. Przykładowo, no albo że umrą. No właśnie, porozmawiajmy o tym szerzej. Ktoś ma zdiagnozowaną cukrzycę, buntuje się, nic z tym nie robi. Jakie mogą być zagrożenia? No już trochę o tym powiedziałeś, ale czy mógłbyś coś więcej? Wiesz co? Jakby no, co nam grozi? Są powikłania przewlekłe. Wcześniej mówiłem o ostrych, są m.in. hipoglikemia i hiperglikemia, natomiast są też powikłania przewlekłe, o których bardzo mocno się trąbi, no bo to one są głównym zagrożeniem, jakie płynie z chorowania na cukrzycę jakiegokolwiek typu. Jeżeli olewamy sprawę, trzymamy zbyt wysokie poziomy cukru albo na przykład robimy sobie takie roller coastery, że mamy 300, potem 60, potem znowu 300 i 60, to prędzej czy później możemy uszkodzić zarówno układ nerwowy w naszym organizmie, jak i układ krwionośny i mogą rozwinąć się u nas różne powikłania. I takimi powikłaniami jest między innymi retinopatia i to jest uszkodzenie narządu wzroku. Mogą nam się po prostu pojawić albo mętne widzenie, albo plamy po prostu w polu widzenia, które na pewnym etapie jeszcze można laserowo usunąć, ale to jest wynik mikrowylewów do oka. I to nie jest nic fajnego, my musimy tego unikać, no nie? Tak samo jest zespół stopy cukrzycowej. Okulary sobie zmieniłeś nagle. Tak. Wybiła 20. Bardzo, bardzo fajne, jak Bono. Wybiłem cię z rytmu. Tak. Mówiłeś Właśnie, tutaj... jest taki bardzo charakterystyczne, przewlekłe powikłanie cukrzycy, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. To jest nic innego jak uszkodzenie tak naprawdę nerwów i zakończeń nerwowych w naszych stopach. I to się wtedy dzieje tak, że możemy mieć jakieś uszkodzenie mechaniczne stopy, rozetniemy się, będziemy mieli jakieś owrzodzenie, jakąś ranę, ona przestaje nam się goić. I ta rana się po prostu zaczyna paprać, wdziera się zakażenie i to może grozić potem, jakby to jest dość skomplikowany proces i tak dalej, da się to leczyć. Jeżeli to olejemy, może dojść do martwicy kończyny i będzie trzeba ją po prostu częściowo albo całkowicie amputować. I to czyni z nas inwalidów i to jest jakby do amputacji dochodzi z powodu cukrzycy w Polsce, co nie pamiętam teraz liczb, bo mógłbym zapamiętać, ale nie mam jakiejś fotograficznej pamięci. Kilka tysięcy rocznie robi się dużych i małych amputacji, w sensie na przykład komuś palec się odetnie, albo całą stopę, albo nogę do kolana. Jakby ja nie chcę straszyć powikłaniami cukrzycy, bo nie jestem od tego, jakby sam jestem cukrzykiem i się ich boję i robię codziennie wszystko, żeby ich nigdy nie mieć. Natomiast trzeba wiedzieć, że to jest realne zagrożenie i my codziennie po to wstajemy, codziennie sobie robimy to śniadanko, takie, żeby było zdrowe, codziennie trzymamy te cukry w ryzach przez cały dzień, żeby kiedyś na starość mieć wszystkie nogi i cieszyć się życiem. Po prostu. Inne powikłania, bardzo częste tak naprawdę, to są choroby układu sercowo-naczyniowego. Mówię tutaj o wylewach, o udarach, o zawałach. To jakby złe prowadzenie cukrzycy, złe wyrównanie cukrzycy może skutkować większą, częstszymi epizodami właśnie tych chorób, które wymieniłem. Częściej niż w zdrowej populacji, no nie? Więc to są te rzeczy. Jest jeszcze bardzo, bardzo popularne powikłanie, które dotyczy nerek i to jest nefropatia,
bo o nefropatii bardzo dużo też się powinno mówić, no bo jest to jednak jedno z tych zagrożeń. Nerki przestają odpowiednio pracować i między innymi często kończy się to albo przeszczepem, albo koniecznością dializ. Nikt nie chce być w takim stanie. Tak, na Więc pewno nie. jedynym ratunkiem, jeżeli mamy cukrzycę, jest po prostu dbanie o poziom cukru. Koniec. I to trzeba wziąć byka za rogi. To jest trudne. To czasami jest naprawdę bardzo trudno. Wyrównać cukier, dbać o dietę i tak, żeby jeszcze tam się chciało to robić codziennie, no nie? Ja choruję 11 lat. 11 lat. Tak, od Musimy się codziennie 2012, chcieć. jak się Tak, zorientowałem. musi mi się codziennie chcieć i to jest trudne. To jest trudne. Nie zawsze robię to na 100%. Czasami nie, czasami się odpuszczam. Robię sobie to na 60%, 50%. Takie są dni po prostu i czasami się godzę, mówię, dobra, ten dzień on już jest taki, jaki jest i on już inny nie będzie, no nie? Sobie odpuszczę. No ale nie można sobie odpuścić tygodnia, miesiąca, roku, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Jest mnóstwo takich przykładów, choćby historia Michała Figurskiego. My się znamy, ale on jakby nie wstydzi się o tym mówić publicznie. On na tym zbudował nawet fundację Najsłodsi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która wskazuje właśnie na problem, jakim jest cukrzyca, i Michał jest dowodem rzeczowym na to, że olewanie cukrzycy kończy się źle. No Michał jest po wylewie w bardzo młodym wieku, jak na wylew. Jak ja go poznałem, to chodził o lasce. Nie wiem, jak jest teraz. No i miał cukrzycę typu 1, ponieważ teraz jest po przeszczepie. Był w naprawdę kiepskim stanie i ktoś mu zdecydował się na przeszczep trzustki i chyba nerek przy okazji. Także teraz jest ok już z nim, w sensie nie ma cukrzycy jako takiej. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby mówić właśnie o tych zagrożeniach, ponieważ będzie to wynikiem tego wszystkiego jest to, że jak najmniej buntowników będzie potem, którzy olewają chorobę. Znaczy to też nie działa tak w 100%, nie? No bo ludzie, wiesz, wiedzą, a i tak nie chcą czegoś robić. I warto zastanowić się, dlaczego nie chcą tego robić. Po prostu dojść do faktycznej przyczyny. To może ułatwmy, jak jest za trudno, to im coś ułatwmy. Może im wyjaśnijmy. Ja uważam, że często ludzie o siebie nie dbają albo mają kiepskie cukry, bo zwyczajnie nie mają dostępu do wiedzy. Jakby po to też tworzę swoje rzeczy w internecie. Zaraz pomówimy na pewno o ułatwianiu sobie całego życia z cukrzycą, ale właśnie ja jak usłyszałem chociażby, że może dojść do amputacji, i jakbym usłyszał, że jakiekolwiek moje zaniedbanie w kontekście zdrowia może do tego doprowadzić, to na pewno bym się bardzo pilnował, ponieważ motywacja jednak negatywna działa dużo lepiej niż motywacja pozytywna. A ja właśnie uważam odwrotnie. Ja uważam, że właśnie motywowanie strachem to jest naprawdę taki sprint, nie? Który może zadziałać, może naprawdę otrzeźwić kogoś i ktoś się weźmie za siebie, ale na dłuższą metę to nie działa. Powinniśmy mieć jakąś taką wewnętrzną motywację, nie? Po prostu wiedzieć, dla kogo to robimy. Dla osób też się leczy w ogóle dla swojego lekarza, co też jest błędem. Przede wszystkim sobie musimy sami uświadomić, że ja chcę wewnętrznie być zdrowym do późnego wieku. Chcę dożyć dla siebie, dla zwiedzania świata, dla samorealizacji. Chcę się cieszyć zdrowiem, po prostu nie być na przykład, nie wiem, obciążeniem dla kogoś w przyszłości. To jest ta motywacja, nie? A nie, że nie chcę mieć potem, nie wiem, uciętej nogi czy coś, będę się bał tego. To jest na krótką metę tylko. Nie? Znaczy, niektórych to działa. Są też lekarze, którzy stosują strach i to jest ze skutkiem jakby odpowiednim dla ich pacjentów, ale ja nie jestem też takim pacjentem i też nie wierzę w to straszenie takie skuteczne. Ja myślę, że każdy jest inny w tej kwestii i też na przykład tak jak mówisz, że motywacja pozytywna, chce dożyć godziwego wieku i przeżyć szczęśliwie to życie, no to ten sam komunikat można ubrać w motywację negatywną. Nie chcę umrzeć w młodym wieku. I to jest w zasadzie ta sama informacja, ale podana w dwa inne sposoby. I myślę, że dla jednej osoby zadziała lepiej to, dla innej to, a najlepiej to w ogóle to połączyć. No tak. Czyli po prostu chcę dożyć, wychodzi z tym. I zgadzam się i trzeba też dopasowywać
komunikat pod osobę i też przede wszystkim spytać tej osoby, co ona chce, dlaczego czegoś nie robi, tak jak mówiłem wcześniej. Na pewno trzeba też podejść do tego od kwestii psychologicznej. Ty też jesteś z wykształcenia psychologiem. Udało mi się zorientować, więc Tak. wydaje mi się, że to też jest ważne. Ale dobrze, byłeś młodym człowiekiem, miałeś 21 lat i w takim wieku nikt nie myśli, żeby iść się badać, jak coś się pojawi, bardziej się żyje, uważa się, że jest się niezniszczalnym. Czy było tak w twoim wypadku i co w końcu sprawiło, że poszedłeś się zbadać? Wiesz co, nie, to u mnie to wyszło, ja miałem tak wysoki poziom cukru utrzymujący się przez jakieś 1,5 miesiąca czy 2 miesiące, już nie wiem kiedy mi się te objawy zaczęły, już nie pamiętam tego, dawno było. Jakby w moim przypadku to było nie do przeoczenia, po prostu musiałem pójść, bo nie mogłem zjeść śniadania normalnie, bo miałem tak sucho w ustach i tak mi się chciało pić i sikałem właściwie co chwilę, więc to było tak nienaturalne, że to mnie skłoniło do tego, żeby pójść do przychodni. Ktoś życzliwy do tej przychodni mnie zawiózł, no i się potoczyła sprawa dalej. Natomiast często jest tak, że jakby w badaniach rutynowych wychodzi u kogoś cukrzyca typu 2, bo ona nie daje najczęściej, przez wiele lat nie potrafi nie dawać żadnych objawów. I taką chorobę naprawdę ciężko, znaczy czasami bardzo łatwo jest przeoczyć przez wiele lat, a ona sieje spustoszenie do tego czasu, przez ten cały czas w naszych ciałach, wobec czego bardzo ważne jest regularne się badanie. Nie musimy czuć, na przykład nie musimy czekać, aż będziemy mieli bardzo wysoki cholesterol, bo to generalnie w ogóle nie boli, nerki nie bolą. Generalnie dużo jest takich rzeczy, które po prostu nie bolą i nie będą bolały, ale wyniki już będą jakie będą, no nie? I będziemy na przykład mieli różne jakieś tam wskaźniki w nerkach czy w wątrobie zaburzone, a one wcale nas nie będą bolały, nie będziemy mieli żadnych objawów. Więc jakby ja staram się namówić do tego, żeby badać się jednak regularnie. I sam też jestem osobą, która nie szczędzi pieniędzy na badania. Nie czekam, aż mi lekarz przepisze jakieś skierowanie, badanie, po prostu idę i to robię. Tak samo z oczami. Muszę pamiętać, akurat długo nie byłem okulisty, ale niedawno byłem na badaniu krwi. I też tak profilaktycznie właśnie, dość szeroko. Jestem ciekaw, jak wyglądają statystyki na ten temat, bo moje wrażenie jest takie, że jednak bardzo mało ludzi bada się profilaktycznie, a jeżeli to robią, to raz na ruski rok. Tak, bo to nawet jest tak, że tam chyba pracodawca wymaga jakiegoś badania, ale jak ja, na tyle ile ja znam lekarzy medycyny pracy, to jest po prostu żenada jakaś. Nikt do tego nie podchodzi racjonalnie, tylko trzeba zapłacić i dostać podpis i wyjść. Więc jeżeli to będzie tak działało cały czas, jedna i druga strona będzie to olewała, no to będziemy mieli jak mamy. No, nikt nie będzie w porę diagnozowany. Tylko też na niektórych nie działa sama diagnoza, nie? Że ktoś dostaje diagnozę i wzrusza ramionami, stwierdzając, że no przecież teraz to każdy ma cukrzycę. No. Niektórzy nawet wolą żyć w nieświadomości niż się dowiedzieć i musieć coś z tym zrobić, ale to jest też inna kwestia. Jasne. Chciałbym teraz z tobą porozmawiać o życiu z cukrzycą i ułatwianiu sobie go, więc jak ja zrozumiem to musicie na pewno kontrolować posiłki, musicie dbać o odpowiedni poziom cukru we krwi poprzez manipulację poziomu insuliny, który wrzucacie do swojego ciała. Jakie są jeszcze zmiany w życiu, które cukrzyk musi wprowadzić? Regularna aktywność fizyczna to jest nieoceniona rzecz. Ja popełniałem ten błąd na początku samym, że tego nie robiłem, bo bałem się po prostu podejmować aktywność fizyczną, bałem się niedocukrzeń. Jednak nauczyłem się potem i teraz ciężko mi jest bez tego żyć. I polecam każdemu wkręcenie się w aktywność fizyczną, bo to działa wyłącznie na naszą korzyść i warto sobie też ułatwiać życie sprzętem, który nam to życie właśnie znacząco tak naprawdę ułatwia. Nie mówię tutaj o glukometrach, które każdy cukrzyk powinien mieć do oznaczania poziomu cukru we krwi punktowo. Są takie systemy ciągłego monitorowania glikemii. To są takie systemy, teraz niestety mam długi rękaw, to nie mogę pokazać. Są to takie systemy jak choćby system Dexcom G6 albo reklamowany też w telewizji system Freestyle Libre. W tej chwili mamy drugą wersję tego systemu. Jest jeszcze na rynku między innymi
system Eversense XL. I to są przepraszam, Eversense E3 on się teraz nazywa. To są takie systemy, które monitorują poziom cukru we krwi cały czas. W sensie ten, którego ja używam, to jest Dexcom G6, on mierzy poziom cukru co 5 minut i co 5 minut informuje mnie o tym, jaki mam cukier w moim telefonie. I to jest wspaniała rzecz. To jest częściowo refundowana rzecz od początku tego roku. No i to daje mi ogromne poczucie bezpieczeństwa i komfortu życia. Komfortu to jest słowo kluczowe. Jadę autem. Myślę sobie, jaki mam cukier. Klikam, patrzę, już mam, nie? Śpię. Obudzę się, to zobaczę, jaki mam poziom cukru. Gra gitara, ale nie muszę się budzić. Jeżeli cukier mi spadnie, to ten telefon będzie piszczał. Jeżeli mi cukier za mocno wzrośnie, to ten telefon będzie piszczał. Jak jestem w basenie i pływam sobie, to jeszcze, jeżeli nadal mam zasięg systemów, bo to jest ich taka dość duża wada, jeżeli ten zasięg jest, to mnie powiadomi o tym, że mam spadek poziomu cukru albo że za bardzo wzrósł. Jak jestem na siłowni, no nie muszę brudzić gryfów krwią, tylko mogę zobaczyć na telefon i sprawdzić szybko, jaki mam poziom cukru. To jest nieocenione, to jest niesamowite. W tych systemach jest informacja nie tylko o aktualnym poziomie cukru, ale też jest coś takiego jak strzałka trendu. I ta strzałka trendu pokazuje nam, w jakim kierunku zmieni się nasza glikemia w przyszłości. Ona może nam pokazać, że spada szybko, że spada powoli, że się utrzymuje na swoim poziomie, albo że rośnie szybko, albo że rośnie trochę. I na tej podstawie świadome osoby mogą podejmować naprawdę trafne decyzje i po prostu lepiej kontrolować poziom cukru. I są nawet, wyobraź sobie, badania, które pokazują, że samo korzystanie z takiego systemu, bo wiesz, ono ci nie podaje insuliny, no nie? To dalej ty musisz o wszystkim decydować. Ale sam wgląd w glikemię tak szczegółowy, czyli poziom cukru co 5 minut, powoduje u większości pacjentów, że spada średni poziom cukru. Czyli po prostu lepsze wyrównanie jest, no nie? I to jest niesamowite, to jest naprawdę nieoceniona pomoc w kontroli poziomu cukru. Druga sprawa, która dotyczy osób z cukrzycą typu pierwszego, w tym przypadku wyłącznie, prawie wyłącznie, bo to jest rzadkość, to jest stosowanie pompy insulinowej, jak ta, którą mam w ręku teraz. To jest pompa insulinowa, która podaje mi insulinę cały czas. Jest ekranik dotykowy, to jest taka bajerancka pompa. I ona mi podaje insulinę, w dawkach, które ja sobie zaprogramowałem. Czyli cały czas mi podaje. W momencie, kiedy coś jem, to sam sobie muszę podać większą dawkę insuliny. Niemniej jednak to jest bardzo precyzyjne urządzenie, które dawki insuliny można dopasować do mojego funkcjonowania, do mojego stanu zdrowia, do mojego zapotrzebowania itd. Jest to lepsze rozwiązanie niż podawanie insuliny w zastrzyku penami. Peny z insuliną to są takie peny, które się podaje bardzo króciutką i cienką igłą podskórnie. Więc to wymaga od nas nakłuwania się dziennie te 4-5 razy. Ja byłem przez 5 czy 6 lat na penach, wiem, o czym mówię. Wolę pompę insulinową. Mniej kontaktu ze skórą, w sensie mniej nakłuwania, bo tylko raz na 3-4 dni to robię. I w połączeniu z systemem ciągłego monitorowania glikemii, o którym wcześniej mówiłem, można osiągnąć naprawdę bardzo dużo. Szczególnie, że od jakiegoś czasu są dostępne systemy, które są wyposażone w funkcję automatycznego podawania insuliny. I to jest takie połączenie. To jest połączenie telefon, pokażę. Mamy tak, telefon z aplikacją, mam podwyższony poziom cukru, ale jadłem przed nagraniem. Proszę się nie martwić. To jest tak, telefon jest mózgiem operacji. Telefon otrzymuje z sensora na ramieniu, otrzymuje informacje o moim poziomie cukru. Na podstawie tych informacji o poziomie cukru i tej strzałce trendu, on zastanawia się, to temu chłopowi zaraz wzrośnie cukier. To ja wyślę informację do pompy, żeby pompa teraz podawała trochę więcej insuliny. A jak spada za mocno, to mu odetnę podawanie insuliny i może wyłapiemy ten spadek i mu całkiem nie spadnie. I to się bardzo często sprawdza. To jest dopiero niesamowita rzecz, niesamowite ułatwienie. Jednak tu mówię o cukrzycy typu pierwszego, no nie? Która jest insulinozależna i w której ta technologia jest obecna i też refundowana jest częściowo w Polsce, na szczęście. No.
To się nazywa system zamkniętej pętli. Ja akurat korzystam z pompy IPSO Pump, z systemu Dexcom G6 i oni teraz mają oficjalną swoją zamkniętą pętlę CAM APS FX. To nawet poza tematem cukrzycy, stabilna glukoza przez cały dzień sprzyja długowieczności i dużo biohackerów, czyli osób, które interesują się mocno zdrowiem, montuje sobie taki system monitorowania glukozy i się uczy, jak to wszystko działa, po czym glukoza rośnie, po czym maleje i starają się trzymać ją na jak najbardziej stabilnym poziomie. Rozmawialiśmy przed rozmową o liście rzeczy do zrobienia i mam w niej zapisane, żeby sobie kupić takie monitorowanie i się tego nauczyć. Tak. Ja Ci polecam bardzo. Polecam to też sportowcom, osobom, które chcą poznać po prostu, jak ich funkcje, jak ich ciało działa. Między innymi to mówisz, ten projekt to jest chyba, kurczę, żebym nie przekręcił teraz nazwy, Super Sapiens. Jest taki duży projekt, chyba to się nazywał Super Sapiens, który obejmował dużo osób, głównie sportowców, wyczynowych często, i sprawdzali, jak odżywianie wpływa właśnie na poziom cukru, na wyniki i tak dalej. I oni byli monitorowani właśnie w sposób ciągły. Chyba ostatnio widziałem Casemiro, tego piłkarza. Chyba to był Casemiro, ale na pewno widziałem Chrisa Hemswortha. On w ogóle nagrywał jakąś taką serię chyba na Netflixie na temat zdrowia i on właśnie miał sensor, nie? I ja zobaczyłem, mówi on na tym w olbrzymiej łapie miał ten sensor. To mówię, to fajnie. Tak, oczywiście zawsze jest taka myśl, czy może ma cukrzycę dana osoba, jak coś takiego wychodzi, ale nie, to było właśnie w ramach testowania siebie. Tak, gdzieś tam kuli go glukometrem, bo sprawdzali, czy naprawdę ma tak niski cukier, jak mu wyskoczyło. Gdzieś tam z basenu chyba wychodził i patrzyli, jaki miał niski cukier. Tam chyba w ogóle to był okres postu w jego przypadku. Postu leczniczego przez kilka dni tam z Peterem Attia ten odcinek, ale nie jestem pewny teraz, nieważne. Ale ja tego nie widziałem w całości, tylko fragment. Ale tak jak o tym mówisz, no to jest łatwo. Czy jeszcze w jakiś sposób cukrzyca ogranicza człowieka? Czy na przykład mógłbyś skoczyć z bungee, bo to chyba wywołuje nagły wzrost glukozy? Wiesz co, liczyłbym się z tym, że miałbym na pewno gwałtowny wzrost poziomu cukru, ale ostatnio mój znajomy, który jest takim hardcorem, on się nazywa chyba diabetyk typu X na Instagramie i jest takim właśnie ciężkim takim wariatem, jeśli chodzi o robienie różnych ekstremalnych rzeczy, które mnie w ogóle nie kręcą i nie chciałem tego testować, ale chyba jakieś skoki na bungee ze spadochronem na 100% skakał. No i on zawsze mówi, to trwa parę minut, nie? I już. Więcej tam jest przygotowania i stresu, które mogą powodować wzrost poziomu cukru niż ten skok. No nic wam się nie stanie, jak będziecie nagle mieli wyrzut, wzrost glukozy i będziecie mieli, nie wiem, 250. No jak wylądujecie, to sobie obniżycie i koniec, nie? Dużo ograniczeń jest w naszych głowach. Są ludzie, jak na przykład Maja Makowska, moja serdeczna koleżanka, która przepłynęła i przejechała dodatkowo podwójnego Ironmana w Austrii kilka lat temu. I to jest podwójny Ironman. To jakby większość zdrowych ludzi nie jest w stanie tego wykonać. To jest po prostu hiper trudne i wymaga masy treningów, masy. No i ona to zrobiła w ileś tam naście godzin, czy tam jakiś to był taki wynik. No i co, dała radę, nie? I chwała jej za to, więc ograniczenia są przede wszystkim w naszych głowach i warto też o tym pamiętać i próbować się przełamywać, bo warto coś jednak osiągać w życiu wbrew czemuś, nie? I tu kojarzę cytat z którejś z twoich platform, że cukrzyca to jest wyzwanie, a nie przeszkoda. I właśnie dobrze teraz o tym powiedziałeś. Tak, ja się tego trzymam zawsze. To jest to wyzwanie. To jest naprawdę duże wyzwanie i trzeba po prostu to wyzwanie przyjąć. I wtedy można coś z nim robić. Nie ma co z cukrzycą walczyć, tylko po prostu wziąć ją jak byka za rogi. A jeżeli chodzi o cukrzycę typu 2, czy też manipuluje się tu insuliną, czy wystarczy sam styl życia, dieta i tak dalej? Co tu największą rolę odgrywa styl życia, a dopiero w drugiej kolejności leki tak naprawdę w większości przypadków. Jednak insulina jest włączana w typie 2 rzadko. Są inne leki, są inne możliwości leczenia. Dużo jest tych leków. Nie chcę w to wnikać, to nie jest moja bajka,
Natomiast to, co jest fundamentem przy cukrzycy typu drugiego, to jest dieta i aktywność fizyczna. To jest styl życia w 99%. I jeżeli mówimy o profilaktyce tej choroby i jeżeli mówimy o życiu po diagnozie. Mhm. No właśnie, Nie a ma z tego propos zwolnienia. Żadne leki nie zwalniają z tego, żeby dbać o dietę i aktywność fizyczną. Nie istnieją takie leki. A to pociągnijmy w ogóle temat leków, bo słyszałem, że w szpitalach i tak dalej nie za bardzo edukują, jeżeli chodzi o styl życia, a po prostu mówią, o masz tu leki i radź sobie. Czy to tak Jeżeli chodzi wygląda? o cukrzycę typu drugiego, to jako taka edukacja praktycznie nie istnieje w Polsce. I ja mam gdzieś tam porównanie od moich widzów, sytuacje, których oni doświadczyli w innych krajach, gdzieś na zachodzie Europy, w których ta edukacja istnieje i często jest tak, że właśnie leki nie są przepisywane pacjentom tak od razu, tylko najpierw próbujemy z dietą i ze zmianą nawyków żywieniowych i życiowych takich, nie? Że tak powiem. Aktywność fizyczna, po prostu jakiś ruch i jakaś dieta odpowiednia, chudniemy, wtedy zwiększa się wrażliwość na insulinę i można, że tak powiem, tą cukrzycę typu drugiego cofnąć. Tylko że w Polsce mam wrażenie, że mało osób do tego dąży. Ale to nie jest wina absolutnie lekarzy, szpitalów i ośrodków. To jest wina pacjentów przede wszystkim, którym się zwyczajnie nie chce. I wina absolutnie nie można zrzucić, to jest strasznie naiwne i moim zdaniem strasznie głupie, jak ktoś próbuje obwinić wyłącznie system, że lekarze to są już kuźwa tacy źli, że tym pacjentom tylko wciskają leki. Niektórzy pacjenci nie chcą nic innego niż leki. Więc tym pacjentom musi się chcieć. Ale oczywiście warto by było wymyślić taki sposób, żeby ci pacjenci dostawali konkretną wiedzę na początku, edukację i żeby wiedzieli, co mają zrobić, jak przyjdą do domu. Że przyjdą, mają zrobić to, tamto, siamto i żeby jeszcze wiedzieli, dlaczego coś działa, dlaczego coś mają robić. Tego mi brakuje, oczywiście, że mi tego brakuje, bo wielu pacjentów na przykład mi pisze na kanale w komentarzu, że nigdy czegoś takiego od lekarza nie usłyszał, a chciałby kiedyś. I tu wiem, że ty lubisz opowiadanie historii, to mam historię taką ona była dość znana, dość głośna i to też nie jest jakaś tajemnica, mimo że dotyczy czyjegoś zdrowia. Pamiętasz może taką postać Dariusz Gnatowski? Nie, niestety nie kojarzę. Nie, ale ci powiem, kogo grał, to będziesz wiedział. Świat według kiepskich był to pan Boczek. No już coś tam bije, dzwony biją w kościele. Ty jesteś naprawdę chyba dużo młodszy niż ja, bo dla mojego pokolenia Arnold Boczek to był klasyczek, nie? I wszyscy znali pana Boczka. No i ten pan, który grał, nazywał się Dariusz Gnatowski, ponieważ zmarł jakiś czas temu. I to był facet, który powiedział, że jak jemu zdiagnozowali cukrzycę typu drugiego, to on dostał tabletki, poszedł do domu, no nie brał, tam zgodnie z zaleceniami, no i myślał, że się wyleczył, nie? Jak wziął to opakowanie i olał temat. Się potem dopiero okazało, że ma powikłania, bo ten cukier był wysoki i on wymagał normalnie intensywnego leczenia. Więc zabrakło tutaj komunikacji jakiejkolwiek. W sensie pacjent nadal nie wiedział, co mu dolega. No jak ktoś myśli, że musi wybrać leki i zapomina o temacie, to coś jest nie tak. Więc myślę, że edukacja to jest coś, co turbo kuleje w Polsce i komunikacja pacjent-lekarz. To jest po prostu jakiś dramat. Oczywiście zmienia się to, jak pójdziemy prywatnie do lekarza, to jest tam inny czas na wizytę, inna rozmowa i w ogóle jest sympatycznie. Natomiast w tej publicznej opiece to tu jest dramat i tu jest olbrzymia wyrwa w ziemi i mam wrażenie, że nie dzieje się nic w tym zakresie. No bo całe społeczeństwo na calutkim świecie tyje, jest niewiele społeczności, które nie tyją i chorują coraz częściej. I jak to zatrzymać? No zatrzymać to trzeba edukacją jakąś logiczną, jakąś sensowną. No plus oczywiście to, co ja też mogę tutaj zaznaczyć, no wiele winy spoczywa na tym, jak nam się tak naprawdę pierze mózgi asortymentem w marketach, jak się nas przekonuje usilnie, że normalna, zdrowa przekąska, jak przychodzą znajomi, to są chipsy i cola. Jakby trzeba się pogodzić z tym, że mamy zaprogramowane mózgi w taki, a nie inny sposób przez ludzi, którym się to opłacało przez wiele lat robić. No i teraz są tego skutki. Teraz nam się wydaje, że zjedzenie jakiegoś tam czegoś to jest kanapka. Nie? I to jest zdrowe.
no to nie jest zdrowe. No, trzeba sobie to też odkręcić, nie? Trzeba sobie w głowie po prostu zaprogramować się od początku. I wiem, że jest taki trend na świecie tego właśnie takiego odczarowywania świata, ale to brzmi może jakoś tak szursko, hochsztaplersko czy coś, ale tak jest. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z moim diabetologiem. Sobie tak gadaliśmy o tym, czemuż jakby świat jest nastawiony na jedzenie takiej ilości węglowodanów i to przetworzonych. No dlaczego? No bo kiedyś powstał lęk został wywołany, jakby stworzony taki strach przed tłuszczami, no i szybko je tam zastąpiono właśnie węglowodanami, zbożami przetworzonymi tak wysoko i zaczęliśmy jeść po prostu, wmówiono nam, że potrzebujemy jeść ogromne ilości węglowodanów. No nie potrzebujemy, bo to jest źródło energii przede wszystkim. Mamy wszyscy samochody, automatyczne pralki, blendery i zmywarki, to tej energii potrzebujemy dużo mniej w obecnych czasach. No, jak najbardziej. Długi temat to jest. Czyli problemów jest dużo. Nakreśliłeś tu, myślę, że temat, który powinien być częścią ogromnej debaty ogólnie teraz w naszych czasach, ale mówisz, że brakuje tej komunikacji w szpitalach, ale jeśli ona występuje, to czy nie ma jakiejś złej komunikacji, czy nie ma zaleceń, które są niewłaściwe? Na przykład ja tak kojarzę, że zalecają jednak spożywanie węglowodanów złożonych. A nie lepiej byłoby tu zastosować dietę niskowęglowodanową? Wiesz co, ja tak osobiście mógłbym powiedzieć, że ja jakby trzymam kciuki za to, żeby się zalecenia też zmieniły i mówiłem to dość wiele razy już, że tak stawiam, że za jakiś czas dieta niskowęglowodanowa będzie również w Polsce rekomendowana dla osób z problemem z glukozą. Nie mówię o diecie ketogenicznej, mówię o diecie z obniżoną podażą węglowodanów do tych 30-40% max. To jest i tak dla mnie to jest dużo. Ale to by było już znaczące ograniczenie dla wielu osób. Bo tak jak przejrzysz sobie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, to te zalecenia nie są głupie. Naprawdę nie są głupie, tylko ich po prostu... Ja interpretowałem je w jednym ze swoich filmów. One naprawdę nie są jakieś głupie. One nie są wyssane z palca. I jeżeli ludzie by się ich faktycznie trzymali, to nie mielibyśmy takiego problemu z cukrzycą. Jestem o tym święcie przekonany. Tylko ich po prostu jest ciężko się trzymać. Tam jest mowa o skrobi opornej, tam jest mowa o węglowodanach złożonych, o ich ilości w przypadku, kiedy nie mamy zbyt dużej ilości ruchu. I PTD mówi wyraźnie tam o ograniczeniu do 20 czy 25% energii z węglowodanów. Więc oni o tym ograniczeniu mówią, oni są tego świadomi, to nie są głupi ludzie. I ja mówię, po prostu zalecenia nie są złe, tylko ich przestrzeganie jest po prostu skomplikowane i cholernie trudne. Ludzie nie mają czasu na wiele rzeczy, ludzie nie mają motywacji, im się po prostu nie chce. Jest mnóstwo wabików, które wybijają ich z jakichkolwiek zaleceń. Jeżeli ktoś przejdzie sobie na taką, śmaką i owaką dietę, a ma w głowie, że po prostu jak jest stres, to kocha drożdżówki, to będzie te drożdżówki w końcu jadł i żadna dieta keto mu nie pomoże, jeżeli on nie zmieni swojego myślenia i nie rozwiąże swoich problemów, które przyczyniają się do tego, że po prostu je bardzo dużo. I wynikiem tego jest teraz chociażby wzrost zainteresowania psychodietetyką, mam wrażenie. Jest wysyp i chyba według moich obserwacji spadek jakości tego zawodu do naprawdę niebezpiecznych już rejonów. Jak słyszę wypowiedzi niektórych psychodietetyków, to odechciewa mi się w ogóle czytać tego. Czy mógłbyś dać jakiś przykład? Bo jestem ciekaw. Absolutnie nie. Nie mogę takich rzeczy robić, ponieważ nie chcę sobie robić tego. Nie chcę wypowiadać się o jakimkolwiek twórcy negatywnie. Wszyscy niech robią tak, jak uważają, a to ich odbiorcy decydują, czy ich oglądają. W znaczeniu nie podawać, kto powiedział, ale co było powiedziane, co nie zgodziłbyś się z tym? Wiesz co, no ja jestem uczulony na przerzucanie jakby odpowiedzialności za stan rzeczy. Ja tego po prostu nie cierpię, nie? Bo nie można całości problemu zrzucać na wszystko dookoła. Trzeba naprawdę zajrzeć w siebie. To my mamy problem, to my decydujemy, to my podejmujemy decyzje i to mnie jakby boli gdzieś tam, nie? Wśród psychodietetyków na zasadzie, że słuchaj, masz prawo jeść tamto, jeść siamto, drożdżówka, możesz sobie zjeść jak masz słabszy dzień. Jakby to nie jest w ogóle dla mnie filozofia życia. Ja uważam, że jak osoby są chore i faktycznie mają problem, sorry, nie ma zmiłuj się, nie? Nie ma co, niektórych osób nie można głaskać po głowie.
Nie ma też co ich bić i wciskać im warzyw na siłę, jak w The Office, w słynnej scenie, jak Kevin próbował jeść brokuł. Tylko trzeba gdzieś znaleźć ten balans po prostu, no nie? I to jakby ten trend mi się nie podoba, takiej pozytywności, że ej, słuchajcie, my to sobie tutaj jemy i chiperki dzisiaj wchodzą. Tak ja zacytowałem moją koleżankę, ale ona by się nie obraziła, jakbym powiedział, że mi nie podoba mi się akurat to. Jakby zależy, do kogo się mówi, no nie? Bo to jakby nie każdy przekaz trafi do każdego i do niektórych trzeba, tak jak wcześniej tutaj ustaliliśmy, że do niektórych trzeba powiedzieć, że nastraszyć powikłaniami, a niektórym dać jakiś taki pozytywny sygnał, pokazać tak zwane jasne punkty. Ja tutaj bym bardzo chciał polecić taką książkę Atomowe nawyki. Nie wiem, czy już ją czytałeś, bo to jest taki klasyczek osób, które lubią coś fajnego przeczytać i się Tak potem jest, chwalą w czytałem. internecie. I to jest cudna książka i nie wiem, czy to właśnie z niej było znalezienie, skupianie się na jasnych punktach. To jest to, że w swojej, na przykład kiedyś byliśmy na diecie i schudliśmy 5 kilo, a teraz za cholerę nie możemy schudnąć, nic nie idzie w ogóle totalnie. To zastanówmy się, jakby popadamy w beznadzieję, myślimy sobie, nigdy nam się nic nie uda, to przypomnijmy sobie, co się wtedy działo, w jakiej byliśmy wtedy sytuacji, że daliśmy radę. No bo jeżeli wtedy daliśmy radę, no to coś w nas jest. Jest szansa, że nam się po prostu to uda. Więc szukanie takich jasnych punktów jest super ważne do budowania naszych nawyków i naszej wewnętrznej motywacji i poczucia w ogóle takiego sprawstwa, czy sprawczości chyba się mówi. Więc to jest super ważne, żeby właśnie na takich rzeczach się skupiać. No myślę, że tu ogromną rolę gra właśnie psychika, a z moich obserwacji wynika, że ta siła mentalna i właśnie psychika jest na coraz słabszym poziomie, jeżeli mówimy o ogóle społeczeństwa i stąd może się brać właśnie to przerzucanie odpowiedzialności za swoje zdrowie na kogoś innego. Chciałbym cię jeszcze zapytać o diabetologa, bo wspominałeś tutaj, że rozmawiałeś kiedyś tam z diabetologiem i dalej ciągnąłeś temat. Po co ci diabetolog i w ogóle czy on ci jakoś pomaga, czy jak to wygląda? No jest oczywiście. Diabetolog to jest oczywiście osoba ze specjalizacją w chorobach w cukrzycy. Po prostu jest tych diabetologów niestety w Polsce za mało, osób z tą specjalizacją i są tak rozlokowani w Polsce, że w wielu miejscach ich zwyczajnie nie ma. I trzeba jechać pół Polski, żeby do dobrego diabetologa się umówić. Ja na przykład leżałem w szpitalu z takim ziomeczkiem, to był typ, mieszkam w Poznaniu. Gościu młody przyjechał z Podkarpacia, bo tam jest, w Poznaniu mamy fajny oddział i on przyjechał pół Polski, żeby z nami gdzieś tam się edukować. W ogóle świetny gościu, taki Hubert. Tam sobie filmy, pamiętam, oglądaliśmy, zhakowaliśmy telewizor w szpitalu i tam coś oglądaliśmy. I jakby, no, tych diabetologów brakuje, ale do czego oni są potrzebni? No nie tylko do wypisywania leków, w sensie jeżeli dla kogoś to jest tylko wypisywanie leków, no to trochę słabo, nie? To jest osoba, dobry diabetolog potrafi wychwycić takie niuanse, które pozwolą ci wejść na wyższy level w twojej terapii. Ja uważam, że jak ja przychodzę do diabetologa, to on mówi, no co ja mam ci powiedzieć, nie? W sensie, no, tu nie ma nic do roboty, nie mamy w czym rzeźbić w ogóle. Ale ja wtedy oczywiście w piórka obrastam, mówię, to fajnie, nie? Że w takie dobre cukry. Ale jak tak dłużej popatrzy na te wykresy, przeanalizuje, mówi, słuchaj, tu w tych i tych godzinach coś dasz radę jeszcze zrobić, nie? I wypytuje mnie, co robię wtedy, jak ćwiczę, bo wtedy ćwiczyłem akurat w tamtej porze dnia i on to widział na wykresie. To może zrób tak, to może zwiększ tutaj, może pójść wcześniej. I jakby rozmawiając dochodzimy do wspólnych wniosków, ja mówię tak, faktycznie dobrze mi pan podpowiedział, nie? I to jest ekstra. No i można sobie w ogóle pogadać o życiu i śmierci z takim lekarzem, bo to jest relacja bardzo długotrwała i fajnie z tym lekarzem się przyjaźnić, a nie się z nim kłócić. I to mówię do lekarzy, którzy mogą to oglądać, i do pacjentów. Jakby pracujmy, nie? Ze sobą, a nie komuś coś każmy, bo nie może. Ja kiedyś miałem takiego diabetologa, ją zmieniłem, tą diabetolożkę. Czułem przeogromny stres, jak miałem jej pokazać swoje cukry. Przeogromny. I potem działało to na mnie tak, że jak wychodziłem z wizyty, to obok przychodni była bardzo dobra pączkarnia. Szedłem do niej i kupowałem sobie na pocieszenie pączka. Ja nie mówię, że po pączku mam złe cukry, po prostu kwestia dobrego dobrania insuliny, ale jednak ten stres
musiał jakoś schodzić i jadłem pączki. Dobre swoją drogą, ale jednak to był pączek i wiedziałem, że jem go po prostu w wyniku spadającego stresu jako nagrodę, nie? To nie powinno tak być. Wizyta u lekarza powinna nas cieszyć, że w końcu ją mamy. Doczekaliśmy się po tym czekaniu długim. No. Problemów ze służbą zdrowia jest mnóstwo, to jest na pewno Tak. jeden z nich. I tak Tak. już zbliżamy się do końca. Chciałbym jeszcze poruszyć temat innych problemów żywieniowych, bo mówiąc o tym, że dla ciebie nie jest problemem utrzymywanie niskowęglowodanowego stylu żywienia, ale masz inne problemy żywieniowe. Co to za problemy? I czy są one związane z cukrzycą? Mało jem. Po prostu. Mało kalorii. Ja nie cierpię jeść 4 posiłków dziennie. Po prostu tego nie lubię. W sensie to nie ma... Kiedyś były takie zalecenia, że trzeba jeść tam, Jezus, to były jakieś chore w ogóle zalecenia. Jeżeli oceniamy zalecenia, to te były najgłupsze. To było coś na zasadzie, że trzeba jeść 6-7 posiłków dziennie. Nie? A potem pracujmy nad pacjentem, dla którego się z psychodietetykiem wtedy pracujmy, bo jego życie kręci się wokół jedzenia. No, nie ma co się dziwić, nie? Ja uważam, że przy obecnych lekach, insulinach, edukacji i tak dalej, jak chcemy zjeść 3 posiłki albo nawet 2 dziennie, to możemy sobie to ogarnąć. Niemniej jednak ja jem po prostu za mało kalorii i przez to nie mogę za bardzo przytyć. Niedawno, to jest taki dla osób, które jakby przeceniają diety ketogeniczne, przeszedłem na dietę keto z nadwyżką kaloryczną. Nadwyżka wynosiła około 600 kilokalorii. No to po 2 tygodniach przytyłem chyba 1,5 kilo. Bo jakby wszystko rozbija się o kalorie, o ilość kalorii, a nie o rozkład makroskładników, tak after all. Więc przytyłem sobie na tej diecie, ale jakby no mam problem z tym, że za mało jem i lekarz też mi to powiedział, że gdzieś powinienem jeść trochę więcej i może to mieć związek też z cukrzycą, że kiedyś gdzieś tam sobie po prostu ograniczałem porcję posiłków przez to, że była duża dawka insuliny. Im większa dawka insuliny, tym większe ryzyko popełnienia błędu i w związku z tym też zacząłem odżywiać się niskowęglowodanowo. Wtedy mamy mniejsze dawki insuliny, mniejsze jest ryzyko błędu i cukier jest bardziej stabilny, więc win-win. To jest dla mnie sposób na życie. To jest super. I jeszcze łatwiej zmieścić więcej kalorii w mniejszej porcji. Ja mam podobny problem. Budowałem masę mięśniową teraz 4 miesiące, też na diecie ketogenicznej. O, a to nie jest łatwe. To naprawdę nie jest nie jest łatwe. 3300 kalorii miałem, no to ledwo to wciskałem. I ponad trochę miesiąc temu, pomyślałem sobie, o dobra, teraz zluzuję, może trochę rekompozycja nadejdzie i przestałem liczyć kompletnie kalorie i w miesiąc jakby straciłem wszystko, co wyrobiłem, jeżeli chodzi o nadwyżkę, no ale z kolei mam więcej mięśni, mniej tłuszczu, ale po prostu niektóre organizmy mam wrażenie, że nie są przystosowane do dźwigania jakiejś większej masy i naturalnie co bym nie robił, mógłbym się zmuszać, żeby jeść nie wiadomo ile, ale naturalnie, jeżeli chcę sobie wygodnie żyć i nie chodzić ciągle z nadętym brzuchem, no to po prostu nie jestem w stanie mieć dużej masy. To jest problem właśnie robienia masy. Znaczy, plusem jest właśnie to, że jak jesteśmy na diecie ketogenicznej i tam odpadają zboża, płatki, różne jakieś takie rzeczy, które wypełniają mocno to jedzenie, ryż na przykład, on mocno wypełnia żołądek, to jak go nie ma w diecie keto, to naprawdę możemy dużo opędzlować tego jedzenia. I ja 3000 kalorii to wciągałem tak na zasadzie coś bym zjadł jeszcze, nie? I czasami tak było, że na przykład dobijałem się jeszcze na wieczór serkiem wiejskim. Więc no nie wiem, ja pewnie wrócę sobie na tą dietę keto, bo tak myślałem, żeby nawet vloga jakiegoś nagrywać, nie? Znaczy cukry są fantastyczne wtedy, naprawdę. To trzeba sobie powiedzieć. Tylko że są różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Niektórzy to lepiej znoszą, niektórzy gorzej. Dużą podaż tłuszczu przede wszystkim i to u wielu osób jest nie do przejścia. Absolutnie. No i trzeba też uzupełniać rzeczy, które są w tych zbożach, bo w tych zbożach też są pewne pierwiastki, które warto uzupełniać, jak choćby magnez i trzeba do tego podchodzić też świadomie. Ale nie ma rzeczy nie do przeskoczenia. Da się to zrobić. Tak, oczywiście tak. Trzeba też zadbać o błonnik chociażby i
No. I ogólnie, co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem powiedzieć, że wtedy dochodzi nam lipidogram, o który naprawdę trzeba porządnie zadbać. Tak, tu nie ma żartu, w sensie, że ktoś mówi, że zmieniły się gdzieś tam wytyczne. Nie. Jakby fizjologia się nie zmieniła, nie? To, że ktoś ma inne podejście i że jest teraz taki trend, że można tam sobie chodzić z bardzo wysokim cholesterolem. Fizjologia się nie zmieniła i cholesterol 600, 800 to nie jest, jakby nie ma badań, które udowadniają, że to jest fajne, nie? Że tak powinniśmy żyć. To tak nie jest, ale to jest też dłuższy temat i ja się na nim, szczerze mówiąc, nie znam i posiłkuję się w tym przypadku ekspertami, których mamy w internecie sporo, naprawdę. Naprawdę są fajne osoby, które o diecie mówią. Tak, ja się tu zareklamuję, że właśnie rozmawiałem niedawno z Dawidem Dobropolskim i omówiliśmy temat lipidogramu i cholesterolu właśnie na diecie ketogenicznej. Jest też jeden podcast o budowaniu masy mięśniowej na keto. Okay, Dawid Dobropolski to jest... No tak, to ja ostatnio dostałem rekomendację, bo ja gdzieś tam nie bardzo byłem świadomy, że taka osoba istnieje. To jest chyba uważany za jednych z ekspertów w ogóle od diety niskowęglowodanowej. Tak? Dobrze nie mylę? Chyba tak, no jeżeli z nim rozmawiałeś. Tak, on napisał w ogóle jedną z pierwszych książek w Polsce na temat diety ketogenicznej. W zasadzie pierwszą, no ale ludzie się tam kłócą, że wcześniej była dieta... To jest ta osoba, o której ja myślę, to jest ten gość i podobno to jest klasa. Tak, to właśnie reklamuję teraz z nim rozmowy, zachęcam do obejrzenia. Jeszcze bym ciebie zapytał, czego tak jakbyś podsumował swoją przygodę z cukrzycą, czego ona ci tak nauczyła? Jak zmieniła twoje podejście do życia? Nauczyła mnie... czego mnie nauczyła? Wiesz co? Chyba może nie takiej systematyczności, tylko... Bo tego z tym nigdy, znaczy zawsze miałem z tym problem. Konsekwencji. Tak, nauczyła mnie konsekwencji. To jest to, co mógłbym powiedzieć, że cukrzyca mi dała. Że po prostu nauczyłem się być konsekwentnym, wytrwałem w swoich rzeczach i wiem, że dla wielu osób trzymanie pewnych rzeczy i pilnowanie tych cukrów przez tyle czasu byłoby ponad siłę i takie osoby są i ja też do takich osób próbuję docierać i je wspierać. Natomiast tak, to jest to, co mi pozytywnie cukrzyca dała. Ja często też lubię nawet negatywne sytuacje, tak je starać się interpretować, żeby interpretować jako coś pozytywnego. I tak chociażby w przypadku cukrzycy myślę sobie o takim efekcie, że jeżeli dbamy o jedną część życia, to automatycznie łatwiej dbać o inne rzeczy. I to jest taka kula śnieżna, która się napędza. I tak właśnie cukrzyca może powodować, że musisz być zorganizowany, no bo inaczej mogą cię dopaść jakieś negatywne konsekwencje. To może nie tylko, że zorganizowany, ale ja po prostu uważam, że gdyby nie cukrzyca, to jadłbym na przykład dużo gorzej. I to nie chodzi tam o na jakiej ja jestem diecie, czy ma fajną nazwę, czy nie ma fajnej nazwy, tylko po prostu, że ta dieta nie zawiera śmieci. Bo ja na przykład uważam, że tu już wspomniana chyba milion razy dzisiaj ta dieta ketogeniczna, to ona tak naprawdę nie przynosi jakichś korzyści nadnaturalnych, tylko to jest po prostu dieta, w której nie mieszczą się rzeczy wysoko przetworzone, które, umówmy się, są syfiaste. I te ramki powodują, że automatycznie eliminujesz, jak masz liczyć węgle, to nie będziesz jadł pizzy, burgera, hot doga z żabki, czy jakiś, nie wiem, tubek jakichś śmieciowych, czy pił soków. Nie? I to jest jakby, te ramki już nam dają pewną fajną pozycję i ułatwiają nam trzymanie się tego, że nawet nie myślimy o tym, a nie jemy syfu. I podobnie jest przy cukrzycy, że ja na przykład dzięki cukrzycy odżywiam się po prostu zdrowiej i nie chodzi tylko o poziom cukru, tylko po prostu nie jem różnych takich rzeczy syfiastych, nie? Za często. Czasami coś tam zjem, jakiegoś kepsa czy coś, jak gdzieś jestem w jakimś rekomendowanym miejscu, czy jakieś tam lody, czy inne jakieś rzeczy. To się zdarza. Natomiast właśnie tego mnie nauczyła cukrzyca i motywuje mnie ultra. Sobie uświadomiłem to jakiś czas temu, że to cukrzyca mnie motywuje do treningów. Bo ja wiem, że jak sobie odpuszczę na kilka dni trening, to moja wrażliwość na insulinę spadnie. Więc idę na trening po prostu. Koniec. Nie? Jakby dla mnie dzień bez treningu to jest taki dziwny dzień. Nie? Tak nieswojo się czuję. To jest ekstra. To jest ostatni dla mnie level w ogóle bycia zmotywowanym do czegoś. Jak już zastanawiasz się, hej, coś jest dziwnego. Nie zrobiłem dzisiaj tego i dziwnie się z tym czuję. No jest ekstra.
To jest może uzależnienie dla kogoś, ale mam to gdzieś. To jest już Jestem poziom. jestem gymratem trochę. Może bez osiągów jakichś sportowych, absolutnie, sylwetkowych, ale lubię bardzo, bardzo ćwiczyć i chodzić na siłkę. No też tak właśnie przy okazji siłowni, to większa masa mięśniowa gwarantuje większą wrażliwość na glukozę i po prostu więcej możemy jej przyjąć, jakby, Tak, bo mięśnie bardzo są ważne większe. jest to, żeby mieć większą tkankę, jakby większy udział w naszym ciele tkanki mięśniowej powoduje lepsze wychwytywanie insuliny. Tak, zgadza się. To jest fakt. No i jeszcze to, że czujesz się nieswojo nie idąc na trening, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że wyrobiłeś sobie już tak głęboki nawyk, że dziwne jest nierobienie tego. Dokładnie tak. To myślę, że każdemu mogę każdemu życzyć takiego nawyku. Jak No najbardziej. ja też. To jest fajne. Naprawdę to jest fajne. Nie skupiajcie się na wynikach, skupiajcie się na tym, żeby było wam tam fajnie i że miejcie poczucie, że robicie to dla swojego organizmu. Tak jeszcze na koniec cię zapytam, czy jest coś, bo bardzo dużo wątków a propos cukrzycy omówiliśmy. W zasadzie jestem bogatszy o mnóstwo wiedzy i myślę, że każdy z słuchaczy również. I teraz pytanie, czy jest jeszcze coś tak ważnego, ale ja o to nie zapytałem. Znaczy, nie zapytałeś mnie o tą zamkniętą pętlę i to chciałem to cieszę się, że ci to powiedziałem, bo to jest fajny temat i jak sam widziałeś, gdzieś tam się trochę podpaliłem, jak to mówiłem. To jest ekstra i to cieszę się, że o tym pogadaliśmy. Mhm. Ale zostało to omówione w zasadzie, że Tak, jak ułatwia najbardziej. ci to życie z cukrzycą na Tak. pewno w dużym Tłumaczyłem, stopniu. no tak działa. I nie ma już takiego czegoś, co w ogóle nie zostało poruszone. Chyba nie. To twoja rozmowa. W takim razie pozostaje nam przejść do segmentu, który występuje na koniec. Jest to segment, który myślę, że to już będzie ostatni podcast z tym segmentem. Będę coś zmieniał w podcaście i w jego strukturze, więc zróbmy z tego ostatni segment, który zawsze na koniec występuje. Segment nazywa się Każda porażka jest lekcją i polega na tym, że pytam gościa o największą porażkę ostatniego roku, a następnie o lekcję, jakie z niej wyciągnął. I właśnie takie podejście do porażek ma promować cały segment jako coś rozwijającego, coś pozytywnego, co tylko i wyłącznie pozwala nam iść dalej i stawać się lepszym człowiekiem. Więc teraz ciebie zapytam, jaka była twoja największa porażka ostatniego roku? Wiesz co, no ja mógłbym ciężko jest mi sobie przypomnieć coś, co chyba jest jakby dobrze o mnie świadczy, bo ja staram się nie skupiać na porażkach, tylko gdzieś tam wyciągać wnioski i jak mi się zamkną jedne drzwi, to próbuję wejść drugimi. Natomiast mógłbym powiedzieć to, co już wspomniałem wcześniej, to, że mi się nie udało przytyć tyle, ile bym chciał przez ostatni czas. I nad tym jeszcze pracuję. I to są, jakby wyciągnąłem wnioski. No, uświadomiłem sobie, że po prostu jem za mało i że da się nad tym popracować, ewentualnie właśnie zmianą jakąś w diecie, nie tylko kaloryczną, tylko też jakościową. Więc myślę, że to jeszcze jest otwarty temat i ostatnio na przykład próbowałem, żeby sobie to ułatwić, próbowałem cateringów dietetycznych, więc potestowałem sobie też diety niskowęglowodanowe w różnych cateringach. Z jakiego powodu zależy ci na wzroście masy? Tak, dla własnej satysfakcji. Zawsze byłem chudy mocno, a teraz chciałbym troszeczkę gdzieś tam urosnąć w mięśnie, mam nadzieję, bo nie mam tendencji do tłuszczu w ogóle, serio, z czego bym nie jadł, jakbym nie żył. Natomiast te mięśnie mogą urosnąć. To tak jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo gdzieś tam zobaczyłem, że te treningi są skuteczne i faktycznie trochę sylwetka się zmieniła, nie da się ukryć, ale chciałbym bardziej. To ja mam właśnie podobnie, jeżeli chodzi o moje geny w tym zakresie, więc mogę ci tak jakieś rady, które u mnie działały, podać. To na przykład oliwa do każdego posiłku, polanie sobie całego posiłku to już jest plus 100-200 kalorii. Tak, to jest prawda. I tu nie jest tylko oliwa z oliwek, fajna jest również olej z czarnuszki, bardzo zdrowy, bardzo, bardzo zdrowy. Prawda. I też ma taki smak specyficzny, więc może dodać potrawie trochę smaczku. I jakiś olej lniany i inne takie zdrowe oleje są, to naprawdę pomaga w budowie masy ogólnie. I jeszcze tak, bym zmniejszeniu kalorii to bardzo pomaga. Jeszcze moim ratunkiem w zasadzie przez te 4 miesiące budowania masy mięśniowej był taki shake orzechowy. Miał on 1700 kalorii w jednym shake'u,
Ale on nie był zapychający, o dziwo. Był taki... Był podobnie zapychający jak śniadanie składające się z 3 jajek i 100 gramów boczku. A jednak był bardzo większy, jeżeli chodzi o kalorykę. Więc zrobienie sobie jakiegoś takiego szejka na słodko bardzo pomaga. Okej, znaczy tak wiele rzeczy trzeba robić takich wbrew zaleceniom, jeśli chodzi o cukrzycę, żeby zrobić masę, nie? I No. to jest, no, tak to już jest niestety. Dużo tych takich płynnych produktów, dużo jakiejś śmieciowej, no jakby też nie można robić świniomasy, to też nie o to chodzi, ale jak kiedyś czytałem chyba Dietetyka nie na żarty, chyba zrobiła kiedyś taki poradnik, jak właśnie jeść więcej, to tam oczywiście było to, żeby jeść płynne potrawy, nie? Jak choćby właśnie szejki. Tak, to jest Każdy kulturysta już na każdym filmie, jak robił masę, to zawsze były te szejki takie okrutnie kaloryczne. Kto? Mówię, że kulturyści, nie? Na swoich... tak. Oni w ogóle mają takie gainery, które w zasadzie składają się z większości z cukru. Tak. No. Jakieś tam mutant mass i takie tematy to... Tak. No. Dobrze, więc myślę, że wszystko poruszyliśmy. Ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy. I teraz chciałbym cię zapytać, gdzie można cię znaleźć w internecie, gdzie można cię śledzić i tak dalej. Można mnie znaleźć przede wszystkim na YouTube, na kanale Niesłodze, ale też można mnie zlokalizować na Instagramie i na Facebooku. I jeszcze prowadzę bloga niesłodze.com i tam można mnie właśnie szukać. Ja zostawię linki w opisie i ogólnie dobra gra słów tutaj jest w tych nazwach. Jestem piekielnie dumny z tej nazwy cały czas. Więc bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Była pouczająca, była ciekawa. Myślę, że każdy z słuchaczy to może potwierdzić, więc dziękuję i do zobaczenia może za jakiś czas. Dokładnie. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Trzymaj się. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę serca, a na pewno przypnę ci serduszko. Cieszę się, że rozmowa okazała się dla ciebie wartościowa. Nie zapomnij jeszcze o łapce w górę oraz o subskrypcji, ponieważ rozmów takich jak ta będzie więcej. A teraz czas na autopromocję. Część z was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!